Halo, dzień dobry. Kochani, dzisiaj odniosę się do tego, co na ostatnim wywiadzie, do tego, co w naszej rozmowie z Michałem Plewniakiem. Odniosę się do tego, co o tajemnicach rodowych i do Waszych pytań, których jest tak dużo, że pomyślałam sobie, ten temat musi być rozwijany, ten temat musi być wyjaśniany do końca. Tutaj nie ma wątpliwości, że ten temat jest ważny i właśnie w tym celu gromadzimy się dzisiaj tutaj. Mam nadzieję, że ta nasza godzina, którą tutaj teraz razem spędzimy, rozjaśni wszystko w głowach, doda spokoju, pozwoli Waszym rodzinom się też wyciszyć i mam na myśli tutaj wszystkie osoby żyjące, jak i te, które już odeszły z naszych rodów, funkcjonują w jakimś innym wymiarze, w jakiejś innej przestrzeni i tak pomyślałam sobie, jaki to jest niezwykły czas, bo jesteśmy w okolicy Wszystkich Świętych, w okolicy Święta Zmarłych, więc miejmy na uwadze tych naszych przodków, te nasze rody, wszystkich tych, którzy żyli tutaj przed nami, dali nam życie z ogromną miłością, z ogromnym szacunkiem, z uznaniem. Właśnie też mam taką intencję dzisiaj objąć ich tutaj w naszym sercu. Słuchajcie, zajrzałam sobie dzisiaj przed chwilą na YouTube'a, żeby obejrzeć te komentarze, które są pod naszym wywiadem z Michałem. Jeszcze raz mówię tutaj o tym, co ukazało się 10 dni temu na kanale Each One Teach One. Michał Plewniak, który po raz czwarty zaprosił mnie do swojego studia, do naszej rozmowy, gdzie odkrywamy tajemnice biologii totalnej. Tym razem właśnie o tajemnicach rodowych. Słuchajcie, 51 000 wyświetleń w ciągu tych 10 dni. To jest średnio 5 000 osób dziennie, które obejrzało tą rozmowę, wysłuchało i właśnie coś z tym zrobiło. Z tych komentarzy, które do mnie docierają, to są przepiękne prace i to, co wy robicie z tą treścią, z tymi wiadomościami, to jest zachwycające. Miód na moje serce. Cieszy mnie to ogromnie, bo widzę, że robicie z tego dobry użytek i służy to uwalnianiu wszelkie tajemnice w świetle biologii totalnej, ale myślę, że nie tylko naszej metody i myślę, że jesteśmy tutaj bardzo zgodni z psychologami, na pewno z metodą Berta Hellingera, metodą ustawień rodzinnych czy konstelacji rodzinnych, wielu różnych przekazów, które czytamy w książkach. Jest to zawsze coś złego. Tajemnica to nie jest nic dobrego, jeśli coś zostało zatajone, jeśli coś jest właśnie w sferze tabu, jeśli coś jest ukrywane, zwłaszcza jeśli jest to ukrywane świadomie, celowo, z jakąś taką właśnie też pokrętną intencją, wtedy naprawdę możemy powiedzieć jasno, to jest coś złego. Tu chodzi o to, żeby zrozumieć, że to jest pewna porcja energii, takiej energii potencjalnej, która jest skumulowana i wiecie, to jest trochę tak jak takie upychanie czegoś do kufra. W którymś momencie to będzie chciało się wydostać, w którymś momencie okaże się, że to wieko samo się podnosi. To jest trochę tak jak kisimy jakieś przetwory, warzywa, w którymś momencie tam jest gaz, który będzie chciał się ulotnić. Kiedy odkręcasz ten słoik, to on aż syczy. To jest właśnie to, co dzieje się z tą energią potencjalną w takim zakręconym słoiku i sami rozumiecie, to będzie chciało po prostu przemienić się w ten ruch, właśnie w to uwolnienie. To, co my robimy, ujawniając tajemnice, to jest właśnie odkręcanie słoika, to jest właśnie ujawnianie, to jest nadawanie temu innej formy energii i przekształcanie, czyli transformowanie tego, co w rodzie. Z mojej praktyki i z mojego doświadczenia wynika, że jest to dobra transformacja, że jest to pozytywne, że jest to nam bardzo potrzebne, że jeśli to jest niezrobione, to z tego wynika cierpienie, z tego wynikają choroby, z tego wynikają błędnie budowane relacje międzyludzkie i różnego rodzaju kłopoty, które później przyciągamy do swojego życia, o które zresztą właśnie później pytacie. I to jest właśnie to, z czym ja się spotykam w tych waszych komentarzach. Wszystko jedno, czy tutaj na Facebooku, czy na Instagramie, czy właśnie na YouTubie pod tym filmem, tych komentarzy było naprawdę sporo. Ja zrobiłam sobie dzisiaj 3 kartki tych notatek. Wiecie, że ja jak się przygotowuję do tych naszych spotkań, to bardzo rzetelnie. Mam dzisiaj kartki w 3 kolorach, znowu pobaskrane, bo jak zwykle na szybko, ale bardzo, bardzo rzetelnie. Chcę wam powiedzieć, to co jest na czerwono będzie dzisiaj na dobry początek, to co na zielono idzie później, a to co na czarno jest ostatnie, w ostatniej kolejności, jeśli zdążę. Jak zdążę, to odpowiem na wszystkie te pytania, natomiast starałam się je właśnie pokatalogować i dlatego pisałam równolegle na kilku kartkach, żeby wybrać to, co jest najważniejsze, czyli to, co według mnie jest najkluczowsze dla zrozumienia pracy z tajemnicami rodowymi, to raz. To, co się najczęściej powtarza w waszych pytaniach, to 2.
I takie skojarzenia, które wydaje mi się, że jeszcze warto dopowiedzieć do tego, co było w tym wywiadzie i co właśnie w tym live'ie, żeby to stanowiło jakąś pełną całość, to 3. Wszelkie inne takie tematy trochę z pogranicza, trochę poboczne zostawiłam sobie na koniec i albo się odniosę do tego dzisiaj, zobaczę ile mi się czasu zejdzie tutaj na tych pierwszych pytaniach, albo odniosę się do tego na jakimś innym live'ie, bo zakładam, że spotkamy się tu jeszcze nie raz i że zawsze jeszcze jest czas na to, żeby dopowiadać więcej, zwłaszcza, że jesteście tacy mili, że piszecie, że dobrze się mnie słucha i że lubicie słuchać i że 2 live'y pod rząd, dzień po dniu to dla Was nie za dużo, dla mnie też nie i cieszę się z tego ogromnie, a ktoś nawet tutaj w poście napisał, że mógłby słuchać 2 live'ów dziennie i że jak mam na to ochotę, to mogłabym to robić. Powiem Wam chętnie, ja też mogłabym to robić 2 razy dziennie, bo to bardzo lubię, ale nie zawsze czas mi na to pozwala i też dajmy niektórym odpocząć od Magdy Wdowiak, ile może być Magdy Wdowiak tutaj w życiu. Zróbmy to po prostu systematycznie i też w odpowiednim tempie, powoli, tak żeby ta wiedza się też w nas układała, bo rozumiecie, że to, co my tutaj robimy, to nie tylko sama treść merytoryczna, to nie tylko teoria. Tu chodzi o to, żeby to przekuwać na praktykę, wprowadzać to w życie, żebyśmy my po prostu z pomocą tej wiedzy teoretycznej mogli cokolwiek zmieniać w naszym życiu i już od samego początku, od usłyszenia tego, co tutaj wymaga zmiany. Samo wysłuchanie nie zawsze wprowadza zmiany do naszego życia. My po prostu potrzebujemy czasem pewne rzeczy uwolnić aktywnie. To będzie się wiązało ze zastosowaniem różnych ćwiczeń uwalniających, być może pisaniem listów uwalniających, być może robieniem jakichś aktów psychomagicznych, czy różnych jeszcze innych prac, może prac z ciałem, albo właśnie prac z emocjami, właśnie po to, żeby te prace dokańczać. Też o to pytacie i ja się do tego dzisiaj też odniosę. Pierwsze, zasadnicze pytanie, z którym się spotkałam i ono jest naprawdę bardzo ważne, to jest to, kiedy wyjawiać tajemnicę, a kiedy nie. Czy zawsze powinno się mówić prawdę? Bardzo, bardzo dobre pytanie. I teraz chcę powiedzieć, to oczywiście jest pytanie podchwytliwe, bo nie można powiedzieć ani tak, ani nie na to pytanie tak, żeby kogoś nie skrzywdzić albo żeby czegoś nie pominąć. Trzeba to umieć wyczuć. Tylko co jest tutaj najważniejsze i czym się kierować w tej motywacji, czy ujawniać prawdę, czy nie. I to, co wspomniałam na wstępie, właśnie po to, żeby nam się utrwaliło, kochani, złem jest zatajanie pewnych rzeczy w sposób świadomy, złem jest tworzenie sekretów, złem jest takie tworzenie atmosfery, która osądza pewne sprawy, która wartościuje pewne sprawy negatywnie, która wartościuje i osądza ludzi, którzy są z pewnymi sprawami związani w tej naszej historii rodowej. I tu, w momencie, kiedy my coś ukrywamy, zatajamy właśnie w taki sposób celowy, w taki sposób, nawet bym powiedziała czasem manipulacyjny, to wtedy należy powiedzieć, to jest zło. To jest zło w czystej postaci, to jest właśnie to, co będzie się chciało wydostać na zewnątrz z tego słoika, to jest właśnie to, co później gdzieś poniosą nasi potomkowie i oni poprzez albo swoje ciało, albo poprzez swoje zawody, czy hobby, jakieś prace wykonywane w życiu, wypadki, czy różnego rodzaju inne losowe zdarzenia, które będą do siebie przyciągać, będą po prostu ujawniać te tajemnice w taki sposób, który później świadomy mózg będzie musiał odczytywać. A jeśli ten umysł będzie nieświadomy, to tego nie odczyta i będą być może jeszcze kolejne pokolenia, które będą to nam starały się pokazywać po to, żeby ta tajemnica się wydostała na zewnątrz. Także ja kompletnie do tego nie zachęcam, tylko wręcz przeciwnie. Raczej chciałabym powiedzieć, że kiedy kierujemy się tutaj taką motywacją o niemówieniu pewnych rzeczy, to dobrze jest mieć na myśli takie pełne dobro, dobrze jest mieć na myśli względy innych ludzi i pewne wartości. Czyli na przykład nie powiemy pewnych rzeczy małym dzieciom, które nie są w stanie pewnych spraw pojąć, które nie byłyby w stanie zrozumieć tego, co do nich mówimy i którym podana jakaś tajemnica mogłaby narobić zamieszania w głowie. Rozumiecie, że to jest dla nas jasne, to jest oczywiste, że w momencie, kiedy właśnie sprawilibyśmy dzieciom przykrość, a jednocześnie właśnie zburzyli jakieś poczucie bezpieczeństwa, to nie uzyskamy niczego dobrego i pytanie wtedy brzmi, po co taką tajemnicę ujawniać. Chciałabym teraz zobaczyć, stale chciałabym zobaczyć, że kiwacie głową, że rozumiecie. Myślę, że właśnie tak jest i robię to zamorzenie w tej chwili. Jeśli ktoś tego by nie pojął, to proszę niech napisze w komentarzu, odniosę się do tego później. I teraz biorąc ten przykład z dziećmi za metaforę, zróbmy dokładnie to samo z każdym innym człowiekiem, kiedy zastanawiamy się, powiedzieć mu czy nie.
Wyobraźmy sobie właśnie, że to jest taki człowiek niewinny, taki właśnie, taki dziewiczy, taki czysty. I teraz pytanie, czy on zrozumie to, co powiemy, czy to jest dla niego ważne, czy to jest dla niego wartością, czemu by to służyło, żeby on poznał właśnie jakiś kawałek naszej tajemnicy. Zadajmy sobie zawsze takie pytanie, jaka więź nas łączy z tą drugą osobą, jaka to jest relacja i jaka jest moja motywacja do tego, żeby tą prawdę ujawnić. Co mną powoduje, co chcę uzyskać i jakie będą z tego korzyści. Korzyści dla mnie i korzyści dla tych bliskich, dla tej osoby, której to wyznaję, dla tych wszystkich, którzy są z tą osobą związani. Oczywiście nie można pominąć tutaj pewnych zagrożeń, jeśli mogę tak powiedzieć, bo oczywiście istnieje pewne ryzyko, że taka osoba może tą tajemnicę ujawnić i podać gdzieś dalej. Znowu tutaj zadamy sobie kolejne pytania, czy to, co ja ujawniam, jest już po prostu prawdą ujawnioną, która może się nieść szeroko, czy to jest coś, co ja powierzam jako sekret drugiej osobie i proszę o zachowanie tego w sekrecie dalej. No bo znowu mamy tutaj dwa wyjścia, ktoś zachowa to w tajemnicy, ale ktoś inny być może to wygada. I teraz znowu pytanie, jak my się będziemy z tym czuli, kiedy to zostanie podane dalej? Więc rozumiecie, temat jest bardzo szeroki i za każdym razem należy powiedzieć, to zależy, ale intencja liczy się tutaj najbardziej. Więc jeszcze raz, jeżeli tutaj chodzi o to, żeby zachować jakąś tajemnicę dla siebie, dla ogólnego dobra, to być może czasem trzeba tak zrobić. I ja w tym wywiadzie z Michałem mówiłam o tym, że czasem to są bardzo dobre cele, kiedy chcemy zrobić komuś niespodziankę, kiedy chcemy komuś dać prezent, o którym nie mówimy, albo szykujemy jakąś imprezę niespodziankową, jakieś urodzinowe niespodziankowe party i tak dalej, no to wiadomo, to wtedy to jest radosne, to wtedy my chcemy tą tajemnicę utrzymać, ale to jest właśnie w dobrej wierze. Natomiast jeśli to są właśnie jakieś historie takie, które niekoniecznie mają nieść radość, no to trzeba tutaj właśnie wyczuć. Ja zawsze się zastanawiam nad tym, czy wtedy, kiedy ktoś, z kimś miałabym się drugi raz w życiu już nie zobaczyć, albo na przykład istnieje pewne ryzyko, że ktoś odchodzi z tego świata, właśnie ktoś na łożu śmierci, czy mówić, czy nie mówić pewne historie. I zostawiam to waszemu sumieniu, zostawiam to waszemu wyczuciu, zgodnie z tym wszystkim, co powiedziałam, co należy wziąć pod uwagę. I chcę dać tylko jedną taką małą podpowiedź dla tych, którzy nie decydują się czegoś ujawniać. A podpowiedź jest taka, jeśli nie chcesz tego ujawnić, bo właśnie nie czujesz się gotowy, gotowa, albo czujesz, że to mogłoby zrobić komuś zamieszanie w głowie, bądź po prostu realną przykrość, lub wzbudzić jakieś kłopoty w rodzinie, bo na przykład miałoby się coś oprzeć o sprawy sądowe, albo o jakieś zmiany testamentu, czy spadku, czy rozumiecie, miałoby to mieć jakieś bardzo duże konsekwencje, ale znowu mam na myśli uczciwość, czyli nie chodzi teraz o to, żeby coś zataić dla swoich własnych korzyści wtedy, kiedy coś jest nieuczciwe, bo wiadomo, że to wyjdzie na wierzch i wiecie, że ja do tego nie namawiam, tylko chodzi po prostu o takie sprawy, gdzie wiemy, że ta uczciwość jest, ale po prostu może pewnych rzeczy już nie należy dopowiadać dla ogólnego dobra, właśnie po to, żeby nie siać już tego zamętu. To, co należy zrobić, i tu podkreślam teraz wężykiem, tu mówię teraz drukowanymi, to uwolnić wszelkie emocje z tym związane za siebie i za rodzinę, wtedy, kiedy decydujemy się jakieś sprawy zostawić po swojej stronie. To jest wtedy po naszej stronie, żeby wziąć na siebie odpowiedzialność za tą tajemnicę, którą zachowujemy przy sobie. To jest właśnie wtedy coś, co możemy zrobić, pisząc list uwalniający i paląc to, i jakby oddając to do wszechświata. To jest akt psychomagiczny, który można zrobić tak czy inaczej. Być może jeszcze też nie do końca wiecie, co to są akty psychomagiczne, a ja bym bardzo chciała kiedyś zrobić live'a na ten temat i pokazać wam parę aktów psychomagicznych. Też ostatnio dostałam takie zapytanie od jednej z takich tutaj stałych osób, która często komentuje, i zauważyłam właśnie, że jest bardzo zaangażowana w życie tego fanpage'a, za co bardzo dziękuję i bardzo cenię sobie to zaangażowanie wasze tutaj bardzo mocno. I ona napisała właśnie: Madziu, powiedz, czy można uwolnić swój plan C, czy można zrobić jakiś akt psychomagiczny taki, który by odkręcił cały plan C, czyli jeśli moja historia rodowa jest jakaś, to czy ja mogę zrobić coś, żeby ten plan C był inny i wdrukować sobie po prostu inną pamięć. Tak, można. I o takim akcie psychomagicznym możemy pomyśleć i być może właśnie przygotuję się do tego na którymś najbliższym live'ie po to, żeby wam to pokazać. Jeśli was to interesuje, to odsyłam do książek Żodorowskiego. Aleksandro Żodorowski, który
dlatego kilka książek jest tutaj u nas na rynku, między innymi podręcznik psychomagii i wtedy tam możecie po prostu popatrzeć sobie na to, jakie pomysły na różne akty psychomagiczne Jodorowsky nam tutaj podpowiada, ale tak naprawdę możemy też o tym kiedyś porozmawiać. To zostawiam jako temat na boku. Myślę, że może być to dla Was bardzo interesujące. Jeśli tak, to dajcie tutaj jakiś sygnał, a może ja po prostu zrobię takiego posta i zobaczę, ile będzie zainteresowanych osób. Jak będzie sporo, to wtedy po prostu taki live poprowadzę. Anyway, idę dalej z tymi pytaniami i teraz jestem ciekawa, na ile dobrze wyjaśniłam tą odpowiedź, kiedy ujawniać prawdę, kiedy nie. Jeśli to jest dla wyższego dobra, jeśli my już czujemy po prostu, że zatajanie pewnych spraw i nie mówienie o czymś w rodzinie przynosiło dużo cierpienia i tak naprawdę było tajemnicą Poliszynela, wszyscy o czymś wiedzieli, tylko po prostu nie mówili na głos, to czasem naprawdę dobrze jest to powiedzieć na głos, tylko właśnie, co jest istotne? Istotne jest to, żeby nikogo nie ośmieszać, żeby nikogo nie wyśmiewać, żeby nie służyło to osądzaniu drugiego człowieka, żeby nie robić z tego sensacji. Słuchajcie, kiedy my mówimy o tym, że w naszej rodzinie dziadek zamordował babcię albo ojciec matkę, a znam takich przykładów kilka i ja sobie nie robię teraz żartów i znacie mnie z tego, że ja mówię z szacunkiem o takich historiach, to właśnie chodzi o to, żebyśmy my nie robili z tego sensacji. To chodzi o to, żebyśmy my potrafili o pewnych rzeczach powiedzieć w sposób bardzo, bardzo neutralny, czyli taki obojętny, ale nie w kontekście, że my jesteśmy zobojętniali, tylko tak jak w chemii mówimy o tym, że odczyn pH może być kwaśny, może być zasadowy, ale może być obojętny. My mamy właśnie tacy neutralni, tacy obojętni być. Co to by oznaczało w takim kontekście chemicznym czy biochemicznym? Że jest dobrze, żebyśmy my potrafili stanowić pewien bufor. Taki roztwór buforowy. Pamiętacie z chemii? Wiecie, że ja jestem biotechnologiem, więc mi jest łatwo robić te odniesienia. Roztwór buforowy to jest właśnie taki, który ma taką zdolność do neutralizowania pewnych odczynów, które odbiegają od równowagi w jedną bądź w drugą stronę. Czyli jeśli do takiego buforu dodamy odczyn kwaśny, to bufor to w pewnym stopniu jest w stanie na tyle zobojętnić, że nadal będzie miał odczyn obojętny, a nie kwaśny. To dokładnie to samo z zasadą. Dodajesz zasadę, ale to za chwilę będzie miał znowu odczyn obojętny. Do pewnego stopnia pojemności buforowej my jesteśmy w stanie to robić. I teraz znowu przekładając to na człowieka, my mamy być takim buforem. Ktoś ci coś tutaj szepnie do jednego ucha, a ty mówisz okej, uśmiechniesz się do niego, ale sam w sobie to uwalniasz, sam w sobie to transformujesz za siebie, za tą osobę, za ten ród. Ktoś ci szepnie w drugie ucho, bo teraz druga ciotka, nie? Z drugiej strony nadaje, a ty masz umieć to zbuforować, czyli rozumiesz, co możesz zrobić ze swoją świadomością, jak możesz ją pozytywnie wykorzystać. Możesz właśnie być tą osobą, która skatalizuje wszystkie te reakcje, które dzieją się w rodzinie i doprowadzi do równowagi, doprowadzi do tego uzyskania równowagi. Jeśli gdzieś był odchył z jednej czy z drugiej strony, to my możemy właśnie to robić i nasza świadomość ma nam na to pozwolić. To tak właśnie chciałabym, żebyśmy żyli, czyli innymi słowy, ujawnianie tych tajemnic może się odbywać. My możemy o pewnych rzeczach mówić, ale właśnie w sposób obojętny, z miłością, bez napiętnowania kogokolwiek, bez karania kogokolwiek, bez robienia z kogokolwiek ofiary czy kata. To właśnie takie podejście z szacunkiem, z uznaniem, z uhonorowaniem pewnych sytuacji czy osób w naszej rodzinie pozwoli nam na to, żeby pewne tajemnice wyszły na jaw, ale przestały nas dręczyć. Czyli już chyba innymi słowami nie mogę tego określić, czyli właśnie mamy doprowadzić do tego, żeby ta negatywna energia potencjalna, która była w rodzie skumulowana, mogła wydostać się na zewnątrz i transformować się w coś pozytywnego, po prostu w coś dobrego, innymi słowy w światło. Tam, gdzie tajemnica, tam jest ciemność, więc my, kiedy ujawniamy tajemnicę, wyprowadzamy ją na światło dzienne. To jest tak, jakbyśmy brali latarkę i rzucali snop światła w to miejsce. Oświetlali, rozświetlali. Światłość to świadomość, świadomość to światło. To jest właśnie to, co my mamy robić. I teraz chcę powiedzieć, że często tym aktom ujawniania tajemnic w naszym rodzie towarzyszy szum. Wiecie, no, trochę tak jest, że na początku to jest tak jak właśnie wzburzone jezioro, wiecie, ktoś tam zamiesza patykiem, no i wiadomo, będzie kurz, będzie właśnie podnosić się wszystko z dna. My potrzebujemy mieć świadomość tego, że to jest naturalne, że to jest normalne i że to będzie chwilę trwało i umieć to przeczekać. My potrzebujemy zrozumieć, że każdy, kto
właśnie dowiedział się czegoś nowego, będzie teraz chciał się z tym jakoś uporać, będzie miał jakieś emocje, które to w nim obudzi, będzie potrzebował te emocje uwolnić i będzie miał do tego odpowiednie narzędzia albo nie. Być może to będzie pierwszy raz w jego życiu, kiedy będzie musiał się z tym po prostu uwinąć i my mamy obowiązek dać takiej osobie czas. I oczywiście możemy w tym wspierać, możemy nie wspierać, możemy po prostu takiej osobie towarzyszyć, obserwować albo to po prostu zostawić, ale świadomość tego, że to może wzniecić w rodzinie jakieś tam nawet akcje, mamy mieć. Dlatego, kiedy decydujesz się na ujawnianie prawdy albo na jakąś rozmowę, która miałaby właśnie ujawniać jakieś tajemnice rodowe, to też zrób to w odpowiednim momencie i też daj innym czas na to, żeby oni później doszli do siebie. Jeśli tego czasu nie dajesz, to po prostu ryzykujesz, że skupi się na tobie być może jakaś ocena albo jakaś negatywna reakcja, ktoś po prostu wyrzuci na ciebie złość, będzie miał też do tego prawo. I z tym musimy się liczyć, dlatego jeszcze raz apeluję o mądrość, apeluję o rozwagę, apeluję o delikatność, o umiejętność zadawania tych pytań i o takie wyczucie dobrego momentu. Tak bym właśnie chciała, żeby to wyglądało i wtedy przestajemy być natrętami, wtedy przestajemy być namolni, wtedy przestajemy być odbierani jako tacy, bo być może z naszej strony nie ma takiej intencji, ale inni, którzy właśnie jeszcze nie są gotowi na ujawnianie tych tajemnic, mogą nas tak odbierać. I wtedy właśnie ta delikatność, to wyczucie ma bardzo, bardzo dużo sensu. Tutaj jest jeszcze takie pytanie, słuchajcie. A co, gdy ciotka jednemu tajemnicę w rodzie powiedziała, a innemu nie chce? Jak ją przekonać do tego, żeby tą tajemnicę ujawniła? A ja nie jestem za przekonywaniem na siłę. Z jakiegoś powodu ta ciotka miała taką odwagę czy decyzję, żeby komuś tą tajemnicę wyznać. Być może to już jej ciążyło tak mocno, że po prostu musiała się tym z kimś podzielić i zrobiła to wyłącznie z tego powodu. Wcale sama nie chciała, ale tak wyszło, albo może samo się z niej wyrwało. Kto wie, z jakiej motywacji to poszło. Ale to nie znaczy, że ma teraz to powtarzać względem innych, zwłaszcza jeśli na przykład w trakcie ujawniania tej tajemnicy spotkało ją jakieś cierpienie, bo na przykład spotkała się z jakąś reakcją karcącą. Jeśli coś takiego się zdarzyło, to rozumiecie, że ona nie będzie chciała tego doświadczenia powtórzyć. I ona po prostu być może dostała taką lekcję, w której powie, dobra, więcej tego nie robię, po prostu to nie jest miłe, może źle zrobiłam nawet, że to wyjawiłam. I przekonywanie teraz cioci do tego, że ona powinna zrobić to samo drugi czy trzeci raz, naprawdę nie ma sensu. Jest po prostu zachowaniem przemocowym. Tutaj ja bym takiej osobie, która pyta mnie o to, jak przekonać innych, zadała pytanie, jaką ty masz korzyść z tego, żeby ciotka tą tajemnicę wyjawiła. Jaką ty masz korzyść z tego, że tajemnica będzie ujawniona w całym rodzie? Dlaczego chciałabyś, żeby to było ujawnione? A może ty masz jakąś tajemnicę i ty chcesz coś wyjawić, a nie masz na to odwagi i po prostu nie widzisz tego, więc chcesz, żeby ciotka ujawniła tą tajemnicę, bo rozumiecie, jak jedna tajemnica jest już ujawniona w rodzie, to wtedy to ułatwia i toruje drogę na ujawnianie kolejnych tajemnic. Więc to trochę tak jest właśnie, że jak już wszyscy naokoło ujawnią, no to ja też. Także polecam zastanowić się też nad sobą i może nawet wypisać sobie, czy chociaż w głowie gdzieś wylistować te swoje tajemnice, które kryjemy i których nie ujawniamy. Zadać sobie pytanie, z jakiego powodu coś uczyniliśmy tajemnicą i zadać sobie pytanie, czy dalej decydujemy się to w tej tajemnicy utrzymywać, czy może jest naszym wyborem tego nie ujawniać, albo właśnie już ujawnić, a jeśli tak, to komu? I wtedy, kiedy właśnie my mamy potrzebę ujawnić jakąś tajemnicę, to chcielibyśmy, żeby inni też je ujawniali w tym samym czasie. No bo skoro ja jestem taka odważna, to teraz niech inni też zrobią to samo i będzie raźniej. Czujecie, o czym mówię, nie? To zawsze we dwóch jest raźniej, ale to nie tak ma wyglądać, bo każdy ma swoją gotowość w swoim czasie i mamy to uszanować. Dlatego jeszcze raz mówię, nie namawiamy. Jedyne, co możemy zrobić, jeśli na przykład czujemy, że jest taka babcia czy ciocia, która chciałaby to powiedzieć, ale właśnie się krępuje, albo może właśnie boi się, jaka będzie reakcja ze strony rodziny. To tworzyć takie tło, tworzyć taką przestrzeń bezpieczną, która pozwoli takiej osobie otworzyć się w takiej atmosferze bezpieczeństwa, atmosferze zrozumienia, atmosferze akceptacji i właśnie coś powiedzieć więcej, czego do tej pory nigdy nie mówiła i co może dobrze, żeby wreszcie zostało tutaj ujawnione. To może często dotyczyć jakiejś historii, która ma kilkadziesiąt lat
to może dotyczyć historii takiej bardzo trudnej, gdzie rozmawia się wtedy o sytuacjach najczęściej związanych z ludzkim życiem. Tutaj mam na myśli na przykład tragedię na Wołyniu. Tutaj ktoś z Was pytał właśnie, a czy te rzeczy powinny być wyjawione, czy nie. Ludzie, którzy doświadczyli rzezi, jakiejś masakry w swojej wiosce, którzy musieli uciekać przed oprawcami, którzy widzieli trupy, widzieli pozabijanych ludzi, mordowanych albo gwałconych, czy jakieś inne tragedie, bardzo często są w traumie, bardzo często żyją po prostu tylko i wyłącznie dzięki temu, że zamknęli się w tej traumie i trauma pozwala im po prostu iść gdzieś dalej w życiu. I teraz rozumiecie, takie mówienie o tym na głos, kiedy nie ma wsparcia, kiedy nie ma tego poczucia bezpieczeństwa, to jest coś, co mogłoby sprawić, że te osoby, dostając się do swojego własnego cierpienia, nie są w stanie przeżyć, bo już wtedy właśnie mózg wyprodukował ten mechanizm wyparcia po to, żeby dać możliwość przeżycia. I teraz dlaczego mielibyśmy nagle w którymś momencie dostawać się do tego z powrotem, jeśli nie ma narzędzi do uwolnienia tego bezpiecznie? Takie osoby takich tajemnic nie będą wyznawać właśnie nie dlatego, że nie chcą tego powiedzieć, bo tak naprawdę gdzieś głęboko tkwi ta potrzeba, żeby to wypowiedzieć, tylko dlatego, że nie mają zasobów do tego, co ze sobą zrobić i z emocjami, które wiedzą, że za chwilę się uwolnią w ślad za tym, bo mówienie o takich historiach po prostu jest na granicy możliwości bardzo często, na granicy ludzkiej możliwości. Mój dziadek był w obozie na Majdanku przez kilka miesięcy, z tego co wiem. Właśnie widzicie, tutaj ja też nie mam tych informacji do końca, takich bardzo dokładnych. Chyba to były za 3 miesiące. Służył w kuchni i nigdy, ale to nigdy nie opowiedział żadnej historii stamtąd. To było w temacie tabu i było to jego przeogromnym cierpieniem. I jedyne co wiem, to to, że moja babcia wykupiła dziadka z tego obozu za, jak to się mówi, butelkę wódki. Taki jest przekaz rodzinny, tyle wiem. I uwalniałam to już zylion razy. Nawet teraz, jak do Was mówię, to też czuję emocje. Rozumiem, że o takich rzeczach po prostu później nigdy się nie mówi na głos. Jak o tym opowiedzieć? To jest nieludzkie. To, czego doświadczyli nasi dziadkowie, pradziadkowie, jest naprawdę na granicy odmurzczenia. To, żeby to pojąć, objąć to ludzkim rozumem, bardzo często jest po prostu naprawdę niemożliwe. Więc my potrzebujemy to umieć uszanować i zrozumieć, z jakiego powodu i właśnie dlaczego czasem powiedzenie tej prawdy nie jest możliwe. Może to i też jest tak, że właśnie ci przodkowie nas chronią przed pewną wiedzą czy pewnym cierpieniem, którego moglibyśmy doświadczać w momencie, kiedy to słyszymy. Kto wie, ale na pewno robią to też dla siebie, żeby siebie chronić. I tutaj jest właśnie ta cienka granica, gdzie jeśli będziemy kogoś przekonywać do tego, żeby mówił na siłę, możemy nie zauważyć tego, że ten ktoś nie czuje się chroniony. No i jest to po prostu zagrażające, dlatego że jeśli ktoś nie będzie gotowy na to, żeby o czymś mówić, to może doświadczyć w fazie naprawczej, wchodząc właśnie w ten konflikt po raz kolejny, różnego rodzaju reakcji w ciele, które mogą być bardzo, bardzo dużą konsekwencją. No nie chcę tutaj nikogo straszyć, bo to też, rozumiecie, nie jest moja intencja, ale różnego rodzaju wylewy, zawały, jakieś takie historie właśnie, one mogą się odezwać, nie mówię, że nie. Często to będzie reakcja ze strony układu krwionośnego, więc znacie chorobę układu krwionośnego, wiecie, że są to dość poważne sytuacje, poważne sprawy, zwłaszcza jeśli nagłe i tutaj żarty się skończyły. Także mam nadzieję, że tutaj uczuliłam Was, uwrażliwiłam Was na delikatność i wyczucie, a jednocześnie pokazałam, że warto o tym rozmawiać, warto na pewne tematy mówić w rodzinie. Dalej. A co jeśli ja nie mam potrzeby wyjawić swojej tajemnicy, a ktoś mnie namawia, a ja po prostu uznaję, że coś jest tylko dla mnie? To też jest takie pytanie, z którym się tutaj spotkałam i tu chyba kilka razy ktoś mi to pytanie zadał. Znowu, zadaj sobie pytanie, z jakiego powodu nie masz potrzeby. Bo jeśli to jest tak, że ty czujesz, że emocje z tym związane, co się wydarzyło, no nie wiem, może to będzie aborcja, może to będzie zdrada, może to będzie jakaś malwersacja finansowa, może to będzie jeszcze jakaś inna tajemnica, ale właśnie bym powiedziała taka może mniejsza, trudno mi jest to wartościować, więc to na żywym przykładzie łatwiej będzie porozmawiać. Jeśli to jest właśnie coś takiego, z czym ktoś się uporał, czyli ustosunkował się do tego w życiu tak, że przechodzi nad tym już do porządku dziennego,
ma uwolnione emocje, wie, że dalej nikogo nie krzywdzi, to opowiadanie o tym mogłoby właśnie wzniecić tutaj jakiś szum i właśnie po to tego nie mówi i nie ma potrzeby, żeby to robić, to jest okej. Według mnie, według tego, jak czujemy tutaj energetycznie, nawet bym powiedziała według biologii totalnej. Natomiast jeżeli ktoś mówi takie zdanie, ja nie mam potrzeby o tym mówić, ale płynie to z ego, i czujecie różnicę, jak ja mówię, że jest inny ton głosu i że tam jest wyniosłość, że tam jest duma, która to podpiera, i ktoś w ten sposób racjonalizuje tą swoją rzeczywistość i intelektualizuje swój konflikt, to tak naprawdę to nie chodzi o to, że nie ma potrzeby o tym mówić, tylko chodzi o to, że jest niegotowy o tym rozmawiać. To chodzi o to, że ma nieuwolnione poczucie winy albo jakieś wyrzuty sumienia z tym związane, co zrobił. To chodzi o to, że nie ma uwolnionych emocji, które temu towarzyszą i nie umie o tym porozmawiać. Być może boi się konsekwencji, być może nie jest gotowy wziąć na siebie odpowiedzialności i za to, co zrobił, i właśnie nazywa to brakiem potrzeby. To są dwie różne rzeczy, rozpoznawałabym to, i jeżeli ktoś z Was spotyka się właśnie teraz z tą drugą postawą i właśnie widzi, że chyba rzeczywiście teraz tak jest, to bym poleciła, pobądź sobie z tym chwilę i zobacz, co możesz dla siebie zrobić i sprawdź, czy uwolnienie tej tajemnicy w rodzinie, czy wśród najbliższych pomoże Tobie, pomoże innym żyć w prawdzie. Zniweluje jakąś poduszkę powietrzną, która jest między Tobą a bliskimi, wywołaną właśnie tą sytuacją, jaka jest zatajona. Czy właśnie zmniejszy dystans w tej relacji, którą tworzysz tutaj z drugim człowiekiem. To jest naprawdę, naprawdę bardzo istotne, dlatego że my mamy kłopoty z tworzeniem bliskości z drugim człowiekiem. Mamy bardzo mało zaufania do siebie i do innych w tworzeniu relacji z innymi. I jakiekolwiek tajemnice stoją właśnie często na drodze do tego, żeby tworzyć tą bliskość, a przecież tak naprawdę społecznie nam jej bardzo, bardzo brakuje. Jeśli żyjemy w miłości, to tworzenie bliskości powinno być bezpieczne. I ja tutaj daję Wam dzisiaj pod rozwagę, a może zrobimy kiedyś sobie jakiegoś live'a o bliskości, tak żeby właśnie o tym porozmawiać więcej. To też jest taki temat bardzo mało rozwinięty, tak jak patrzę sobie tutaj, czy w jakichś artykułach psychologicznych, w książkach, czy w różnych wypowiedziach terapeutów czy trenerów, mało się bardzo mówi na ten temat, a można bez poziomu biologii do tego bardzo ładnie podejść. Tak czy inaczej, już tutaj Wam pokazuję pewne tipy, na co zwrócić uwagę. Jeśli tajemnica stoi na drodze do bliskości, to właśnie pytanie, czy nie warto to ujawnić, oczyścić, transformować i pójść dalej, ale właśnie w prawdzie. A wtedy ta bliskość w skali od 1 do 10 może wskoczyć o jakiś punkt, czy może nawet 2 punkty wyżej. Uważam, że warto. Dobra, dalej jedziemy, kochani. Następne pytanie jest takie. Czy mówienie o prawdzie, na przykład, że w rodzinie jest morderca, może przynieść krzywdę, czy lepiej tego nie mówić? Ja chcę mówić, a rodzina nie chce mówić. Czyli to pisze jakaś pani, która tutaj opisuje trochę tą sytuację pod tytułem właśnie, że tak, no ona już wie po prostu i wszyscy wiedzą w rodzinie, że morderca był. Ona o tym mówi jasno, a inni na ten temat nie chcą mówić i ją hamują w tym, żeby ona o tym nie mówiła. No i znowu tutaj wszystko zależy od intencji, wszystko zależy od celu i od sposobu, w jaki my o tym mówimy. Bo jestem za neutralnością, jestem za obojętnością, jestem za nieprzekłamywaniem prawdy. I jeżeli doprowadzimy do takiej sytuacji, że w całym takim uwolnieniu tych swoich emocji związanych z daną sytuacją pod tytułem tak, w mojej rodzinie dziadek zabił babcię albo babcia dziadka, cokolwiek tam się wydarzyło, jest morderca w rodzinie. Jeżeli to ma być po prostu coś takiego, o czym my wszyscy wiemy i gdzieś w rozmowie to wychodzi i po prostu mówi się to jako fakt, jako czysty, suchy fakt, to ja nie widzę nic złego w tym, żeby o tym powiedzieć, tak jak możemy powiedzieć o tym, że tak, zostaliśmy okradzeni albo była jakaś, nie wiem, był jakiś pożar w rodzinie, czy było wygnanie. Mówimy po prostu o tym jako o sytuacji, która ma potem duże konsekwencje, bo jest to bardzo duże wydarzenie w rodzinie. Ale teraz, jeżeli takie opowiadanie o tym, że w rodzinie jest morderca, miałoby służyć jakiemuś podsycaniu niezdrowych emocji, miałoby robić jakąś sensację, miałoby właśnie służyć temu, żeby kogoś obgadać, żeby właśnie kogoś obwiniać w takiej rozmowie, żeby dzielić rodzinę, bo będą zaraz strony, ktoś będzie kogoś bronił, ktoś będzie kogoś atakował, potem jedni skoczą sobie do gardeł z drugimi, bo teraz oni będą musieli ze sobą się tutaj dogadać, kto ma rację, stworzą się klany, kluby, ktoś przeciwko komuś, to rozumiecie, to naprawdę nie będzie miało sensu. Więc jakby
Uwrażliwiam tutaj na cele, uwrażliwiam na intencje tego, co robimy. Ja osobiście uważam, że o pewnych rzeczach można mówić w sposób naturalny i tak jak ja tutaj do Was nieraz mówię o swoich sytuacjach, czy tak jak dzisiaj opowiadam o historii z dziadkiem i z babcią. Kiedyś mówiłam Wam o tym, że poroniłam swoją pierwszą ciążę. Mogę powiedzieć o tym, że byłam bita przez mojego ojca. To są rzeczy takie, które ja mogę powiedzieć w sposób neutralny i jak czujecie ode mnie prawdę, to rozumiecie, że ja naprawdę nie robię tego po to, żeby tutaj robić sensację, nie robię tego po to, żeby kogoś oceniać, piętnować czy wyśmiewać, tylko po prostu, żebyśmy mogli normalnie rozmawiać o tym, że pewne zdarzenia z naszego życia mają jakieś konsekwencje i jeśli odkrywamy te konsekwencje w swoim życiu, to możemy te zdarzenia uwalniać właśnie po to, żebyśmy byli wolni od pewnych historii rodowych, bo to celowo w całym tym procesie naszego zdrowienia i uzdrawiania chodzi o wolność. O wolność od swojej przeszłości, o wolność od programów, o wolność od kodów, które na nas ciążą, o wolność od tych przekazów rodowych, które do nas dopływają. Ja lubię tą metaforę i często ją stosuję, takiego lejka, przez który pewne informacje do nas docierają z naszej genealogii. I to od nas zależy, czy założymy sobie sitko w tym lejku, czy nie. Czy my będziemy pozwalać na to, żeby wszystko tutaj spływało do nas nie zawsze dobre, czy właśnie tutaj będzie jakiś filtr, który to będzie filtrował i to my decydujemy, czym się zasilamy z naszego rodu. Jeżeli właśnie umiemy to pojąć i zrozumieć, jeżeli umiemy odfiltrować to, co niezdrowe, to w którymś momencie jesteśmy neutralni wobec tego, co wiemy, co właśnie odkryliśmy już w naszej rodzinie w przeszłości i możemy o tym mówić bardzo obiektywnie. To jest właśnie to, do czego ja zachęcam bardzo serdecznie. Wtedy właśnie mówienie o tym, że był morderca w rodzinie, nie jest kłopotem, nie jest obciążające i nie budzi jakichś niezdrowych reakcji ze strony słuchającego, ktokolwiek tym słuchającym miałby być. I myślę, że na to pytanie odpowiedziałam wystarczająco. Mamy tutaj następne i mamy jeszcze chwilę czasu. Jak się odnieść do tajemnicy z rodu już poznanej, na przykład gdy mamy mordy na Wołyniu, aborcje, samobójstwa, wykluczenia ze spadków itd., itd. To jeszcze raz, jeżeli już wiedzieliśmy o tym, że takie rzeczy w naszej rodzinie się działy, to w pierwszym kroku sprawdzamy, czy ta informacja, kiedy ją sobie powtarzamy, albo kiedy ona pada w jakiejś rozmowie, powiedzmy przy świętach, przy obiedzie po raz kolejny, buduje w nas jakieś emocje, budzi w nas jakieś emocje, czy nie. Jeżeli czujemy się czymś poruszeni, po raz kolejny słyszymy jakąś historię i cały czas nas to wzrusza i porusza, jeżeli na przykład mamy w rodzinie jakiś konflikt polsko-ukraiński, a teraz wojna i napływ Ukraińców do Polski wzbudza w nas cały czas jakąś niechęć, jakąś nienawiść, a wiecie, że się z tym spotykam cały czas, mimo że tak wiele miesięcy minęło od tego faktu, że jesteśmy już w tej chwili narodem, który się tak mocno wymieszał, to jeżeli jest jeszcze właśnie taka nasza reakcja i tych uczuć tak dużo, to co mamy z tym zrobić? Mamy uwalniać emocje. Mamy sprawdzić sobie wszystkie te programy, które gdzieś stały wcześniej i patrzeć na te powiązania, jaka jeszcze historia jest dowiązana do tego i co tak naprawdę stoi gdzieś pod spodem. Bo tak naprawdę te emocje, które budzą się w nas, one nie szkodzą innym, tylko nam samym. I jeśli w nas się rodzi nienawiść, jakaś niechęć do drugiego człowieka albo lęk przed kimś z drugiej strony, to tak naprawdę to toczy nas od środka, nie kogoś. Więc uwalnianie tych emocji jest na naszą własną korzyść i ja do tego zachęcam. Więc tu pytanie, jak się do tego odnosić? Jeżeli już coś wiesz, to w pierwszym kroku sprawdzasz, jak to na ciebie wpływa i czy jeszcze są jakieś emocje, czy jest już ta neutralność w swojej postawie w stosunku do faktów. Neutralność w stosunku do faktów. Fakty to fakty i one same w sobie nie mają żadnego ładunku emocjonalnego. Chodzi o to, żeby tego ładunku emocjonalnego im nie nadawać. I jeżeli to jest zrobione, to tak naprawdę w każdym następnym kroku to, co możemy dalej zrobić, to po prostu uszanować tą historię i sprawdzić po prostu w zależności od tego, jaka to jest sytuacja, czy jest jeszcze jakiś akt, jakieś działanie do podjęcia, wtedy, kiedy już jesteśmy w emocjach czyści. Na przykład, jeśli są jakieś dzieci, które są niepochowane w rodzinnym grobie, czy na przykład nie zrobić jakiegoś symbolicznego grobu dla tych dzieci, albo czy na przykład nie ekshumować zwłok i nie przenieść do jakiegoś rodzinnego grobu, jeśli ktoś został pochowany na ziemi niczyjej, czy na jakimś obcym terenie.
Czy na przykład, jeśli spadek był źle podzielony, czy nie założyć jakiejś sprawy, która doprowadziłaby do wyrównania tego spadku, czy podziału, nie wiem, ziemi, majątku, cokolwiek tam było właśnie źle podzielone i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo istotne, żeby sprawdzić, co należy zrobić dla wyrównania w rodzinie, dla wyrównania no, takiego energetycznego, powiemy. Jeżeli tam jest jeszcze jakikolwiek, cokolwiek do podjęcia w działaniu, to należy to zrobić, dlatego że takie zaniechanie w tym działaniu sprawia, że jeszcze gdzieś cały czas ta energia nie została wyrównana i to toczy od środka. No i potem następne pokolenia będą robiły ten sam kawałek od początku, czyli na przykład będą musiały grawerować nazwiska na tablicy grobowej w jakiejś rodzinie, gdzieś tam na jakimś cmentarzu, czy opłacać właśnie jakieś groby rodzinne, które są nieopłacane. Tak sporo o tych grobach może dzisiaj, bo jesteśmy przy tym święcie zmarłych, więc to są te przykłady takie z życia, ale też ja się z tym po prostu bardzo często spotykam. Albo właśnie doprowadzać do jakiegoś rozdziału majątku, nie wiem, do zwrotu pieniędzy w jedną czy w drugą stronę, czy po prostu do wybaczenia, do być może jakiejś takiej rozmowy, która jest potrzebna. Być może czasem właśnie jak rodzina jest skłócona, to co będzie takim działaniem, które jest tutaj do podjęcia, będzie doprowadzenie do spotkania w rodzinie z jakąś jedną osobą, czy może z kilkoma, po to, żeby sobie pewne sprawy wyjaśnić, żeby mogło nastąpić pełne wybaczenie, może jakieś zrozumienie, może jakieś wyjaśnienie. Może to są właśnie te historie, które są do podjęcia. Tutaj też bardzo ważne, co mi się przypomina, a o co też niektóre osoby pytały, to jest to, co związane z naszym pochodzeniem, z więzami krwi, z ojcostwem. Tutaj właśnie często pytacie, a co jeśli ktoś nie znał swojego ojca biologicznego? Też oczywiście można zadać to pytanie o matkę biologiczną, tylko to są rzadsze pytania, bo częściej matka biologiczna jest znana niż ojciec w przypadkach takich kontrowersyjnych i niewiadomych. I tutaj są jeszcze historie związane z rodzeństwem. Bardzo często jest tak, że my jako dorośli ludzie dowiadujemy się, że mamy gdzieś jeszcze jakieś rodzeństwo. No kuzynostwo to może jest mniej ważne i mniej poruszające, ale właśnie, że gdzieś jest jeszcze jakieś dziecko, które było w rodzinie, w małżeństwie, przed małżeństwem własnych rodziców, albo po prostu tak zwane dziecko na boku. I wtedy właśnie pytanie, co z tym zrobić, tak? Dowiadujemy się, że w innym mieście żyje mój brat albo moja siostra, żyjemy sobie z tą informacją i zobaczcie, w pierwszym kroku można uwolnić emocje, które się rodzą na taką wieść, na taką myśl, na taką wiadomość. To jest zawsze zaskakujące. To zawsze bardzo porusza, bo trudno być obojętnym wobec takiej sytuacji. Zawsze też mamy poczucie jakiejś straty, że straciliśmy kontakt przez tyle lat z tą osobą, która jest połączona z nami więzami krwi, więc to jest zawsze bardzo, bardzo mocna informacja. No i potem właśnie decyzja, czy decydujesz się, czy wybierasz pojechać do tej osoby i się przedstawić, poznać się, czy zostaje tak, jak jest. To są właśnie te działania, które są do podjęcia później. Ja zawsze jestem za tym, żeby łączyć, żeby wszystkie tak zwane czarne owce, osoby wykluczone z rodziny włączać do rodu. To też jest za naukami Berta Hellingera. Też jeżeli właśnie gdzieś okaże się, że nie jest nam po drodze, że niekoniecznie mamy podobny światopogląd, że te spotkania są łatwe i tak dalej. Ja nie jestem też do końca za tym, żeby na siłę tworzyć jakieś tutaj, nie wiem, wspólne święta, czy zjazdy rodzinne, wakacje i tak dalej. Absolutnie nie. Ale tak, żeby ten kontakt był, tak, żeby o sobie coś wiedzieć, tak, żeby po prostu uszanować swoje wzajemne istnienie i to powiązanie genealogiczne. To jest naprawdę bardzo, bardzo istotne. Także rozważajcie sobie, rozpatrzcie i oczywiście do uwolnienia wszystkie historie, które są z tym mocno powiązane, no bo wiadomo, że tam może pojawić się wstyd ojca czy matki, tam może pojawić się jakaś ocena społeczna. Z tym też trzeba będzie się gdzieś potem uporać. To jest właśnie ta nasza gotowość do ujawniania tajemnicy i świadomość tego, że czasem ujawnienie jednej tajemnicy pociągnie za sobą resztę, pociągnie za sobą być może wiele tajemnic, na które sami nie byliśmy gotowi i będzie trzeba wziąć wtedy odpowiedzialność za siebie, za swoją reakcję, za swój stan w danej chwili. Teraz ja robię chwilę przerwy, bo potrzebuję się napić, a wy ochłońcie. To były 2 łyki pysznej herbaty Earl Grey. Nie wiem, jaką lubicie, ja bardzo. I słuchajcie, kolejne pytanie, które jest zapisane tutaj, to jest takie. Czy tajemnicę mówić w całym rodzie, czy tylko najbliższym? Znowu, to zależy jaka tajemnica, zależy kogo dotyczy, o czym jest i co miałoby być celem ujawniania takiej tajemnicy. Ja w ogóle nie jestem za tym, żeby
o tajemnicach rozmawiać w taki sposób spektakularny, żeby właśnie to jakoś nagłaśniać przez megafon i tym bardziej właśnie no, robić z tego sensację, już to wspominałam. Ale jeżeli to jest coś, co dotyczy innych ludzi niż tylko samych najbliższych, to trzeba rozważyć, czy oni też nie powinni o tym wiedzieć. Na pewno, jeżeli tajemnica dotyczy najbliższych, to w pierwszej kolejności rozmawiamy z najbliższymi, bo zobaczcie, jak źle by się stało, gdybyśmy najpierw powiedzieli komuś z daleka, a dopiero potem tamta osoba najbliższa dowiedziałaby się od kogoś z daleka. To nie ta kolejność. Te więzy krwi są bardzo ważne, stopień pokrewieństwa jest bardzo ważny, dlatego zawsze zaczynamy od tego kręgu, który jest nam najbliższy, a potem idziemy po te kręgi dalsze, jeśli chodzi o informowanie. To tak jak z kamieniem, który wrzucasz do jeziora, rozumiecie, najpierw są małe kręgi, a potem coraz większe. My mamy właśnie tą kolejność tutaj też na pewno zachować. Ale też na jakimś etapie właśnie trzeba sobie powiedzieć, no może już nie ma sensu, żeby wszyscy na ten temat rozmawiali, nie wszyscy o wszystkim muszą wiedzieć. Dla niektórych to po prostu już nie ma znaczenia. Więc patrzmy właśnie, jaką dobrą wartość dla kogoś miałoby mieć to, że dowie się o jakiejś tajemnicy. Jeżeli jest tam dobro, jeżeli jest tam jakaś korzyść, to wtedy tak, to wtedy mówimy też dalej. Pamiętam taką klientkę, która kiedyś pracowała z bardzo dużymi zaparciami. Miała też problem z pęcherzem moczowym. Miała tak ogromne bóle przed oddaniem moczu czasami, że musiała wejść do gorącej wanny i leżeć po prostu w gorącej wannie i tylko w gorącej wannie była w stanie oddać mocz, bo takie były problemy z cewką moczową i generalnie właśnie z bólami pęcherza moczowego i jelita grubego przy zaparciach. Ale właśnie doszłyśmy do historii zaręczyn, doszłyśmy do historii pierścionka zaręczynowego, doszłyśmy do jakiejś ogromnej tajemnicy, która była w rodzie, a ród totalny matriarchat. Dziewczyna naprawdę wkurzyła się, kiedy to odkryła, kiedy odkryła wszystkie te powiązania. Miała tak strasznie dużo złości na te wszystkie matki, ciotki z całej tej swojej wsi. Chyba tam były w ogóle zaangażowane 2 wsie, z tego co wiem, w całej tej rodzinie. W jakiś tam spór, gdzie te kobiety pogoniły mężczyzn, a mężczyźni tacy totalnie niewydolni. Ona po prostu w którymś momencie powiedziała dosyć tego, że o takich rzeczach się nie rozmawia, dosyć tego, że nie mówi się o miłości, dosyć tego, że nie rozmawia się o tych obrączkach, tych pierścionkach zaręczynowych, ile można. I po prostu napisała list, który ujawnił to wszystko, wyciągnął na wierzch. I ten list, słuchajcie, powieliła i rozesłała do wszystkich ciotek i do wszystkich babć, do wszystkich z całych tych wsi, ale po prostu równo, hurtem. Tych listów poszło kilka czy nawet kilkanaście. One dotarły pocztą do matki tej kobiety w pierwszej kolejności, ale potem jeszcze właśnie do tych wszystkich bab. Przepraszam, że sobie tak pozwolę, ale właśnie to tak ona też nazywała. I teraz rozumiecie, w tej wsi po prostu zrobił się totalny rwetes. Jedna na drugą, a jak ty mogłaś jej powiedzieć, a dlaczego ona wie, a miałaś nie mówić, a czemu ta tajemnica wyszła na wierzch. Wszystko się oczywiście skupiło na tej klientce, bo każdy zaczął do niej dzwonić z pretensjami, że jak ona się zachowuje, czy ona nie zna kultury, czy nie wie, co to jest savoir vivre i tak dalej, i tak dalej. Ale ona miała to gdzieś, ona po prostu wyzdrowiała, ona poczuła, że jej to przynosi totalną ulgę i to był właśnie jej akt psychomagiczny. I wiecie, co było później? Pół roku później ten kurz opadł i w rodzinie zaczęły być prowadzone rozmowy. Ktoś się spotkał z kimś, ktoś później następny z następną i potem gdzieś w którymś momencie nagle okazało się, że ta atmosfera była tak oczyszczona, że skończyły się waśnie w rodzie. A ona pół roku później poznała partnera, który dosłownie chwilę później jej się oświadczył, chwilę później urodziło się dziecko. Jej konfliktem, z którym się do mnie zgłaszała, było to, że nie możesz stworzyć dobrego związku, że te związki, które tworzy, bardzo szybko się rozpadają. A teraz są bardzo dobrym związkiem. Słuchajcie, to właśnie jest to, jak ona zadziałała. Więc teraz pytanie, kiedy mówić najbliższym, kiedy mówić najdalszym? Poczujcie to. Może nie wszyscy są gotowi, żeby grać tak w bank i żeby od razu właśnie pójść na całość i od razu w szerokiej rodzinie narobić tyle rabanu, bo jak słyszycie, tam były poważne konsekwencje i to po prostu trwało. Ale jeżeli ktoś z Was jest taki odważny i jeżeli już naprawdę ma dość i chce tupnąć nogą, no to okej, być może to jest jedyny sposób na cięcie w rodzinie, na to ucięcie tego, co nieprawidłowe i trzeba po prostu to zrobić w ten sposób. Więc życzę Wam odwagi do tego, żeby to umieć rozeznać i żeby wprowadzić to w działanie, ale jednocześnie i też mądrości do tego, żeby na bieżąco uwalniać wszystko to, co się będzie tutaj pojawiało, a będzie pojawiać się na pewno. Kolejne pytanie na czerwono i to jest ostatnie z tej kartki, to jest niezwykłe, bo już jest prawie 20. I to oznacza, że nie wiem, czy do czarnej to w ogóle zdążę dojść, no ale okej, jedziemy. To jest pytanie o klątwy, przysięgi, obietnice. A co jeśli moja babka często wykrzykiwała, a żeby cię cholera wzięła, a niech cię szlak trafi,
albo po moim trupie, albo jakieś takie różne historie, zdania. Ja myślę, że Wam przytoczyłam tu kilka, a Wy znacie tych zdań dużo, dużo więcej. Więc chcę powiedzieć, że tak, jeżeli właśnie w rodzie to padały takie zdania, to one mają moc. To jest właśnie to, że słowo ma moc i nie może być rzucane na wiatr. I jeżeli właśnie ktoś tak przeklinał kogoś celowo, jeżeli rzucał na kogoś klątwy, to te klątwy mogą żyć własnym życiem. Tak, często właśnie jeżeli rozpoznajecie, że coś Wam się w życiu nie udaje, że właśnie jak ktoś jest singlem i nie może stworzyć związku, mimo że bardzo chce i próbuje, że ktoś ma problemy z pieniędzmi, że ktoś ma jeszcze jakieś inne kłopoty, czy zawodowe, czy w życiu prywatnym i że to ma związek właśnie z tym, że został wyklęty, przeklęty, że właśnie padały jakieś przysięgi, czy jakieś niedotrzymane obietnice, to tak bardzo proszę, żeby to uwolnił. Jeżeli tylko widzicie związek, albo może właśnie zachęcam Was teraz tymi słowami do tego, żeby odszukać ten związek, żeby właśnie poszukać tych powiązań, to tak, jeżeli już tylko to znajdziecie, to natychmiast to jest do uwolnienia. Oczywiście znowu polecam technikę listu uwalniającego. Ten list uwalniający znajduje się u mnie na stronie na Facebooku w archiwum zdjęć z zdjęciem z napisem list uwalniający i to było w lutym, więc to już trochę czasu minęło od tamtej pory, ale na pewno sobie to odnajdziecie, odszukacie. Na Instagramie podbiłam to wczoraj po wczorajszym live'ie z Kasią i jest wyciągnięte w tej chwili w mojej relacji, także łatwiej macie tam dostęp, natomiast na Facebooku tutaj znajdziecie to po prostu w archiwum. Tak, listem uwalniającym uwalniamy wtedy pamięć wszystkich klątw, przysiąg, nawet jeżeli nie wiemy, jakie one były. I znowu, jeżeli ktoś nie zna takiej historii i nie wie o tym, że była przysięga, ale już po prostu sobie myśli, no do cholery chyba naprawdę musiało coś być, bo uwalniam i cały czas coś działa, to zawsze może w liście uwalniającym napisać, nawet jeśli nie znam konkretnej klątwy, przysięgi czy złorzeczenia, nawet jeśli nie wiem, co to za historia, nie wiem, kto rzucił jakieś słowa na wiatr, a na mnie oddziałują, bądź na moich bliskich, to jest moją intencją to uwolnić. To tu i teraz ja decyduję o tym, że ta historia przestaje być dłużej moim udziałem. To dłużej na mnie nie oddziałuje. Jest moją mocą skasować ten zapis. Ja uwalniam się od tego. Czyli rozumiecie, robimy po prostu tutaj takie prawo założenia. Nawet jeśli o tym nie wiem, nawet jeśli nie wiem, jak to jest to wiedzieć, to ja teraz właśnie decyduję się to uwolnić. To jest właśnie to, o czym kiedyś wspominałam. Być może wiecie, że jest też taki dekret, który można sobie odczytywać. Ten dekret mówi właśnie o tym, co robimy, kiedy były różnego rodzaju pakty, umowy, właśnie przyrzeczenia, różne certyfikaty, które podpisywaliśmy też w poprzednich wcieleniach. Zobaczcie, poszerzam tutaj naszą wiedzę i naukę biologii totalnej, która zawęża się w swojej pracy do obecnego wcielenia, o to rozumienie, pojmowanie czy światopogląd związane z obecnością poprzednich wcieleń, z naszymi poprzednimi inkarnacjami. Jeśli ktoś z Was w to wierzy, albo po prostu wie, że tak jest, czy wiara, czy wiedza, jakby zostawiam to tutaj teraz Wam i chciałby z takiego dekretu skorzystać, to niech pisze do mnie maila z tytułem dekret i ja wtedy właśnie taką treść przekażę. To się po prostu odmawia codziennie, to są bardzo mocne słowa. Jest to po prostu jak nasza modlitwa, w której my deklarujemy, że nie chcemy właśnie dłużej już pod to się podpinać. Ja myślę o tym, żeby ten dekret umieścić kiedyś na swojej stronie i chcę zrobić taką zakładkę na swojej stronie, gdzie będą ćwiczenia. Wrzucę tam właśnie wzór listu uwalniającego, historię symboliczną, 4 kroki Żodorowskiego, ten dekret, o którym mówię i inne jeszcze ćwiczenia, które polecam bardzo często, żebyście mieli do tego łatwiejszy dostęp. To jest taka moja praca, która czeka na wykonanie, ale uważam, że bardzo słuszna, bardzo dobra i bardzo przydatna i mam nadzieję, że już niedługo się tego doczekacie. Tak czy inaczej informuję, że coś takiego jest, że z tego można korzystać i gdybyście chcieli, to bardzo proszę, a tak naprawdę, tak jak mówię, swoimi słowami nawet zapalić świecę i po prostu to wypowiedzieć, bo znowu w świetle biologii totalnej, co jest najważniejsze? Uświadomienie, czyli już ten moment, aha, no tak, to mogło być z tym związane. To jest związane właśnie z tym, że ta babka łaziła tutaj zgarbiona i coś tam se pod nosem mruczała. To jest teraz powiązane, bo to miało moc. Już to uwalniasz, już to puszczasz, już to na ciebie nie oddziałuje. I tak jest, i tak właśnie się stało. Ok, jedziemy dalej, słuchajcie, zielona kartka.
Tutaj mam takie wypisane hasełka, to nawet nie są konkretne pytania, tylko takie sprawy, które Wam się przewijały właśnie w tych komentarzach tutaj pod postem. I pierwsze takie hasło właśnie to są różnego rodzaju konflikty narodowościowe. Konflikty związane z pochodzeniem i tajemnice związane z pochodzeniem. Ja częściowo już na to pytanie odpowiedziałam, mówiąc o tym właśnie, że w momencie, kiedy nie znamy swojego pochodzenia, czyli na przykład właśnie ktoś nie wie, że miał jeszcze rodzeństwo, albo nie wie, kto był jego ojcem czy matką, to jest to, co rzutuje na naszą tożsamość i może budować w przyszłości konflikty tożsamości. Nie twierdzę, że zawsze buduje konflikty tożsamości, bo być może nie za każdym razem. Być może ktoś, kto właśnie nie ma na sobie jarzma swojej genealogii, właśnie czuje się wolną istotą właśnie ze względu na brak powiązań z rodziną i takie osoby też znam, ale często jest tak, że rzeczywiście ludzi dręczy ta niewiedza o własnym pochodzeniu i ludzie chcieliby dojść do tego, skąd pochodzą, z kim są powiązani więzami krwi i poszukują tego. Więc to jest jedna rzecz, na którą zwracam uwagę i tak warto wtedy zasięgać różnych opinii innych ludzi, właśnie szukać tej wiedzy, właśnie szukać w pamiątkach rodzinnych czy w urzędach stanu cywilnego, patrzeć sobie na te akty różnego rodzaju, które gdzieś jeszcze jako dokumenty funkcjonują, tak żeby móc tą prawdę poznać. Cokolwiek Wam się uda odnaleźć, to wspaniale. No, ale tutaj jest jeszcze jedna historia, która jest do wzięcia pod uwagę, a mianowicie, że czasem to nie chodzi o to, że my nie wiemy, skąd pochodzimy, tylko na przykład chodzi o to, że nasi przodkowie musieli ukrywać swoją tożsamość. Czyli my tą tożsamość swoją i dziadków czy przodków znamy, ale ona była podwójna albo nawet czasem potrójna. Zobaczcie, często jest tak, bywało właśnie tak, że w czasie wojny ludzie po prostu musieli udawać inną nację, żeby przeżyć. Trzeba było udawać, że się jest Rosjaninem albo Niemcem. Ludzie znali kilka języków i w zależności od tego, w jakim środowisku się znaleźli, to grali jakąś rolę. Na pewno znacie takie historie. Są filmy na ten temat. I takie odkrycie, które ostatnio właśnie tutaj było niedawno z moim udziałem, to po prostu była niezwykła historia, kiedy rozmawiałam z jedną dziewczyną, która jest tłumaczką, ale słuchajcie, jakie niezwykłe, bo ona nie jest tłumaczką z polskiego na niemiecki, czy z polskiego na angielski, albo odwrotnie, tylko ona od razu zrobiła kurs tłumaczek, kurs całe studia tłumacze z niemieckiego na angielski i z angielskiego na niemiecki. Ale przecież jej natywnym językiem jest polski. I co odkryłyśmy? Że dziadek migrował, dziadek musiał się ukrywać, dziadek był w Niemczech i najprawdopodobniej, i właśnie nie mamy tutaj danych, ale po reakcji tej kobiety, po reakcji w rozmowie naszej i po mojej reakcji, bo mówię Wam ciary, po prostu ciary na całym ciele przeogromne, myśmy zrozumiały, że ona weszła w ten zawód właśnie rodowo, kontynuując to, co przeżył ten dziadek, czyli kiedy musiał się ukrywać, kiedy musiał zmienić tożsamość narodową, on po prostu zaczął mówić innym językiem, tak jakby wtapiając się w tłum po to, żeby przeżyć. I ona po prostu jako ten tłumacz niesie cały czas tą pamięć gdzieś dalej. Tak, co jeżeli właśnie nasi dziadkowie musieli się ukrywać, musieli przy emigracji na przykład na Syberię wtapiać się w tłum w Rosji albo właśnie w Niemczech. Co jeżeli teraz mamy tutaj jakąś nienawiść do Niemców albo do Rosjan czy do Żydów? To są takie nacje, z którymi jesteśmy jako Polacy często najbardziej skłóceni. Tutaj wspomniałam też o Ukraińcach, przepraszam. To co wtedy? To też są takie pytania, które wy często zadajecie w takiej formie, że rzucacie hasło i piszecie, no i co wtedy? Znowu odpowiedź jest jedna. Uwalniać emocje z tym związane. Uwalniać swoją ocenę z tym związaną, osąd, który za tym idzie i doprowadzić do sytuacji neutralności w stosunku do faktów, po prostu uznać, że taka była historia tego rodu, taka była historia tego dziadka, taka była historia tej rodziny, takie były dzieje losu, być może taka była potrzeba tych dusz, które się tutaj narodziły właśnie w naszej rodzinie, żeby coś takiego przeżyć. Jakkolwiek sobie to wytłumaczysz, jakkolwiek to pozwoli uspokoić twoją duszę, to właśnie to jest to działanie, które możemy zrobić, to jest jedyne, co możemy. I wtedy, kiedy już właśnie to zostanie uwolnione, kiedy jesteś neutralny w stosunku do tej historii, to zadaj sobie pytanie, czy jest coś jeszcze, co potrzebuje być zrobione. Znowu, czy właśnie potrzebujemy uwiecznić i jakoś upamiętnić tego dziadka, który być może wyemigrował gdzieś
do Kanady, do Stanów Zjednoczonych, do Londynu w czasie wojny i już nigdy tutaj nie wrócił, a może założył drugą rodzinę tam i właśnie nie do końca znamy tą historię. Czy potrzebujemy odszukać tą rodzinę gdzieś za granicą, czy potrzebujemy dopisać jego nazwisko na grobie, czy potrzebujemy postawić jego zdjęcie gdzieś, czy powiesić na ścianie wśród innych zdjęć rodziny i tak dalej, i tak dalej. Jeśli czujesz taką potrzebę, jeśli jest coś do zrobienia tutaj w tej sprawie, to niech to będzie zrobione, niech to nie czeka. I wtedy sprawdź właśnie, czy już wszystko kliknęło, czy wskoczyło na swoje miejsce, że teraz możesz właśnie być spokojny i możesz się o to nie martwić. To właśnie do tego mamy doprowadzić, nic więcej. Najczęściej w ślad za tym zaczynamy zdrowieć. Najczęściej w ślad za tym ustępują jakieś wzorce z naszego życia i wchodzimy we właściwą matrycę, wchodzimy we właściwe wzorce, a zaczynamy odzyskiwać siebie dla siebie. W naszej rodzinie jest spokój, w naszej rodzinie zaczyna być inna komunikacja. Ta komunikacja jest udrożniona, komunikacja bez przemocy, komunikacja, która służy porozumieniu, a nie udowadnianiu racji itd., bo po prostu wszystko się gdzieś uspokaja. Wykorzystajcie to święto zmarłych, wykorzystajcie to święto wszystkich świętych, te spotkania rodzinne i wizyty na grobach do rozmowy ze swoimi przodkami, do rozmowy z duchami, jakkolwiek to pojmujecie. Uśmiecham się teraz do Was. Wykorzystajcie to właśnie po to, żeby uznać i oddać przodkom to, co ich, tą całą ich prawdę i jednocześnie też poprosić ich o zabranie tego wszystkiego, co już nam dłużej nie służy, co już nie jest dla nas, co było ich, ale właśnie z takim przekazem, że tak, widzę Cię dziadku, widzę Cię babciu czy prababciu, znam Twoją historię, ale co jest Twoje, to jest Twoje, a co jest moje, to jest moje i proszę, zabierz to ode mnie. Szanuję Cię, kłaniam Ci się, dziękuję za życie, dziękuję za wszystko, co do mnie tutaj dobrego dopływa, a wszystko, co mi jest już niepotrzebne, proszę ode mnie zabierz. Urodziłam się po to, żeby być wolna i szczęśliwa. To jest właśnie to, co możemy zrobić z szacunkiem, z miłością do przodków, ale jednocześnie z taką decyzyjnością, z wolną wolą, z tym prawem samostanowienia i suwerenności, które wprowadzamy do naszego życia jako kreatorzy, jako stwórcy swojego własnego życia. Idziemy dalej, kochani, bo następne pytanie jeszcze tutaj, które jest bardzo ciekawe, a chciałabym zdążyć w tym live poruszyć, jest takie, a czy są takie choroby, które pochodzą z tajemnic rodowych? Tak, chcę powiedzieć, że są. W jakimś stopniu można powiedzieć, że może i wszystkie, dlatego że nikt z nas nie jest oderwany od swojej rodziny, ale też byłoby to sporym nadużyciem, bo umówmy się, jeśli ktoś ma katar albo chrapie w nocy, albo ma jakieś tam, nie wiem, szmerki w uszach, to niekoniecznie to musi od razu tutaj się ciągnąć z drzewa genealogicznego, tylko może być po prostu przejawem osobistego konfliktu i odpowiedzią na jakiś tam konflikt psychoemocjonalny, który wydarzył się we własnej linii czasu, a nie od razu w całym drzewie genealogicznym. Także też bardzo Was proszę, bez tej postawy zrzucenia winy na swoich przodków, która często jest przeze mnie obserwowana i która jest nadużywana. My trochę nadużywamy tutaj tej pracy z drzewem genealogicznym, bo oczywiście zawsze jest łatwiej odwrócić uwagę od siebie i obciążyć tutaj babcię i prababcię za to, co się dzieje w naszym życiu, niż sprawdzić, czy to przypadkiem nie moja odpowiedzialność za to, co się w tym moim życiu wydarza. Te rzeczy są ze sobą powiązane, ale jak powtórzę teraz za moim mistrzem, Geraldem Athiasem, który kiedyś na jakichś warsztatach po prostu obśmiał ten temat, powiedział tak, no i co? I wyjdziesz na ulicę i naplujesz komuś w twarz i powiesz, że twój przodek był lamą? Tak, czujecie? To jest właśnie to. Nie możesz cały czas oglądać się na innych, nie możesz cały czas usprawiedliwiać tego, co się dzieje w Twoim życiu, tym, co wydarzyło się w Twojej genealogii. Trzeba umieć zdrowo na to spojrzeć i oddzielić jedno od drugiego. Natomiast jeśli są takie historie, które są dziedziczone, to tak, to są dziedziczone. I teraz ja bym chciała powiedzieć kilka dosłownie przykładów, bo nie da się tego wyliczyć, albo po prostu musiałabym się do tego dobrze przygotować i pewnie zajęłoby mi to trochę czasu, żeby te listy takich chorób przygotować w sposób pełny. Natomiast tu, co na pewno należy powiedzieć, to są to choroby psychiczne. Choroby psychiczne jako choroby zdiagnozowane klinicznie przez psychiatrię, to są najczęściej choroby związane z tajemnicami w rodzie, bo człowiek po prostu traci kontakt z rzeczywistością właśnie po to, żeby jakiegoś kawałka tych realiów nie wyjawić, żeby tą tajemnicę zachować. I oczywiście z jednej strony poprzez swoją jakąś niepełnosprawność umysłową, pewne niedyspozycje,
czegoś w sposób prosty nie ujawnia, bo nie może, bo właśnie tu ma pewne ograniczenia, które potem odzwierciedlone są w neurologii, ale swoim zachowaniem będzie to pokazywał, więc jak ktoś umie ładnie czytać między wierszami, to z tego, co w zachowaniu, z tego, co w jakiejś takiej swojej dysfunkcji będzie można wyczytać. Tutaj te choroby, które można wymienić, to na pewno autyzm i w jakimś stopniu zespół Aspergera. I prosicie o webinar, ja zrobię taki webinar kiedyś. To jest bardzo poważny temat i bardzo szeroki, ale dzieci autystyczne nie mogą wyjawiać tajemnic, to jest jasne i dlatego one nie mają kontaktu ze światem, żeby po prostu tą tajemnicę zachować w sobie. Najczęściej też dlatego nie mówią, a jeśli mówią, to w bardzo ograniczony sposób, pojedyncze słowa, żeby tylko im się coś nie wymsknęło, żeby właśnie pewnych sekretów nie ujawniać. Teraz dalej. Pewne upośledzenia umysłowe jak najbardziej. To są choroby, które też będą przejawem tajemnic, które nie wyszły z rodu. Schizofrenia. I tutaj jak mówimy o schizofrenii, to od razu mówię, trzeba poszukać przemocy, agresji, bardzo często z użyciem noża albo jakichś innych narzędzi zbrodni. To jest właśnie to, co nam pokazuje schizofrenia. Tak jak kiedyś Wam tłumaczyłam, związana z 7 kartą w tarocie, tam jest nóż. Pamiętacie tą historię? To jest właśnie to. Też choroby związane ze słuchem mogą być z tym związane, ale nie muszą, znowu, tutaj tak jak mówię, mogą te powiązania być, mogą nie być. Teraz następne to są choroby wszystkie związane z zaburzeniem postrzegania rzeczywistości, wszelkie zaburzenia osobowości. To są takie już katalogowane przez psychologów czy przez psychiatrię zjawiska. No na pewno psychopatia, socjopatia, narcyzm czy borderline to są właśnie takie rzeczy, przy których trzeba popatrzeć, co w rodzie nie jest ujawniane, co jest przemilczane. Znowu to nie muszą być nie wiadomo jakie sekrety, to już nie muszą być nie wiadomo jakie morderstwa, czy aborcje, czy kradzieże i tak dalej. Ale to może być po prostu przemilczane jakieś zachowanie, o którym się nie mówi. Właśnie ukrywamy alkoholika w domu, ukrywamy wszelkie rzeczy, których się wstydzimy. O, może bym tak to podsumowała ogólnie. Po prostu różnego rodzaju zaburzone relacje, najczęściej między rodzicami, bo też pytanie właśnie, dlaczego tutaj dochodzi do takich zaburzeń, to jest zawsze związane z brakiem poczucia bezpieczeństwa u takiej osoby w bardzo, bardzo wczesnym dzieciństwie. Dziecka, która po prostu nie ma oparcia ani w mamie, ani w tacie, w związku z tym ono tworzy sobie samo swój własny świat i swoje własne relacje społeczne. Kiedyś też chciałabym o tym opowiedzieć, tylko Wam dzisiaj nadmieniam. Naprawdę nie jest możliwe powiedzieć zawsze o wszystkim w szczegółach, ale już tutaj czujcie, już sobie tutaj łapcie właśnie te związki. Dalej, druga grupa to są choroby genetyczne. Oczywiście, że są powiązane z tym, co się dzieje w rodzie i oczywiście, że będzie to związane z tajemnicami, aczkolwiek to nie znaczy, że te tajemnice dalej są sekretem w tu i teraz. Być może były sekretem kiedyś i dziecko po prostu to pokazuje. Nawet jeśli my już dzisiaj znamy tą tajemnicę, to choroba dalej jeszcze jest, bo przecież jest uwarunkowana genetycznie. Dalej, kazirodztwo. Też duży temat. Może być związane z tajemnicą. No jest związane z tajemnicą, bo o kazirodztwie się nie mówi, bo ono jest po pierwsze nielegalne, po drugie karalne, po trzecie najczęściej wstydliwe, w związku z tym jest nieujawniane. Tutaj takie pytanie jest jeszcze właśnie, a czy gdy łączą się dwa rody, to czy to już jest kazirodztwo, czy nie? No słuchajcie, to zależy jaki jest stopień pokrewieństwa osób, które się łączą i do pewnego stopnia pokrewieństwa, chyba do drugiego stopnia pokrewieństwa pary są zakazane, jakby tworzenie małżeństw jest zakazane właśnie dlatego, że my wiemy z genetyki, że dzieci, które pochodzą z takich par, to są dzieci bardzo mocno obciążone genetycznie i istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo chorób genetycznych i niepłodności takiego potomstwa, więc chociażby z tego względu tutaj nie poleca się tworzenia takich par. Natomiast jeśli ten stopień pokrewieństwa jest wyższy, poprawcie mnie, jeśli się pomyliłam, jeśli to jest właśnie więcej niż drugi stopień pokrewieństwa. Jeżeli ten stopień jest wyższy, to często kiedyś w historii bywało tak, że właśnie ksiądz musiał wydać zgodę albo urzędnik musiał wydać zgodę na powstanie takiego małżeństwa i teoretycznie w świetle prawa czy w świetle kościoła taka para to nie była para kazirodcza i małżeństwo było możliwe, ale właśnie pytanie, co w świetle biologii. Więc znowu pytanie, dlaczego właśnie takie rody się łączyły, dlaczego taka para powstawała, czy było to z miłości, czy to było aranżowane i tak dalej, czy jest koło tego jakaś tajemnica, czy nie. Ta atmosfera, która temu towarzyszy, jest tutaj najważniejsza. Idę dalej, słuchajcie, bo jeszcze chyba ze 2 pytania na tej mojej zielonej karteczce. Pytanie o homoseksualizm przodków.
czy to też może być tajemnica? No oczywiście, że może być tajemnica, bo my żyjemy w takich czasach, w których dopiero teraz, od niedawna zaczyna się mówić jasno na temat homoseksualizmu, który występuje społecznie. Zawsze to było zjawisko występujące społecznie. Tak jak mówiłam, około 10% społeczeństwa to jest społeczeństwo homoseksualne w sposób naturalny. Tak wygląda to w naturze. Ale kiedyś nie było na to przyzwolenia, kiedyś było to traktowane jako dewiacja, kiedyś to było mocno napiętnowane, no i oczywiście grzeszne z poziomu religijnego. W związku z tym osoby, które się z tym zetknęły, osoby, które odkrywały taką tożsamość płciową homoseksualną u siebie, bardzo często musiały radzić sobie z tym albo właśnie w sposób potajemny, albo po prostu wyjeżdżały z tego środowiska, w którym były rozpoznawane, po to, żeby zachować tą tożsamość dla siebie. I teraz, czy to może być jakieś cierpienie, czy przy tym są jakieś tajemnice? Oczywiście tak. O tym się bardzo często nie mówiło, a dopiero w kolejnym pokoleniu możemy to odkrywać. I jest taka historia jednego z moich klientów, który wyjechał do Londynu i tam poznał swojego partnera, geja, i dopiero wtedy dowiedział się o swojej własnej tożsamości płciowej, że jest homoseksualny, co wcześniej u siebie podejrzewał, ale nie był w stanie tego potwierdzić. Dopiero kiedy wyjechał z kraju, dopiero wtedy to sobie odnalazł. I co się okazuje, że wiąże to z historią swojego dziadka, który jako młody człowiek wyjechał do Londynu i nieznana jest jego dalsza historia. I nikt nie wiedział dlaczego, co i jak. I gdzieś w trakcie tej naszej pracy wyszły nam te powiązania, które tak jakby 1 do 1 potwierdzają, że ten dziadek wyjechał właśnie dlatego, że był gejem. I on tam miał prawdopodobnie jakiegoś partnera, o którym się głośno nie mówiło, bo nie można było. I tu w kraju nie był w stanie takiego życia prowadzić, jakie chciał, a gdzieś właśnie tam za granicą był w stanie. I zobaczcie, ten wnuk powielił tę historię swojego dziadka. Musiał to zrobić, żeby odkryć tą tajemnicę, czyli jakby poprzez swoje życie, poprzez swoje własne i zachowania, ale i tożsamość, jaką budował, on dopiero był w stanie poznać swoją historię i tajemnicę swojej rodziny. Więc bardzo często do odkrycia różnej tajemnicy w naszym rodzie dochodzi poprzez tak zwany przypadek, poprzez to, że my coś powielamy, że się na coś natykamy, że my właśnie w coś wchodzimy i wtedy zaczynamy łączyć kropki i kojarzyć, że tak, to musiało być w moim rodzie już wcześniej. Temu właśnie też te przypadki służą. Kto ma umysł świadomy i otwarty, wie, że to nigdy nie jest przypadek do końca. I to moje ukochane zdanie Aleksandra Żodorowskiego. Przeznaczenie czeka na nas na drogach, którymi kroczymy, aby go uniknąć. Ktoś się jeszcze pyta właśnie, czy niepoznawanie przez innych na ulicy również może wynikać z tajemnicy rodowej, czyli właśnie jest osoba, która pisze, że bardzo często nie jest rozpoznawana. Ktoś na nią wpada i mówi, o nie poznałem cię, o nie poznałem cię. A ona mówi, ale ja się nie zmieniam, cały czas wyglądam tak samo, a ludzie mnie nie poznają. Tak, to może być właśnie skutek tej tajemnicy rodowej. Ja o tym mówiłam w wywiadzie z Michałem, że właśnie często jest tak, że często jest, czy bywało właśnie tak, że my nie mogliśmy rozpoznać kogoś dla jego bezpieczeństwa, po to, żeby nie ujawniać jego tożsamości, po to, żeby nie wydać kogoś wtedy, kiedy byliśmy przesłuchiwani, nawet może i torturowani. Tak, właśnie to może być później jakąś konsekwencją tego, że jeśli gdzieś dziadkowie właśnie nie wydawali kogoś, aby uratować ich życie, to my jesteśmy też nierozpoznawalni, bo to jest po prostu dla nas bezpieczne, czyli dla mózgu automatycznego taka reakcja jest po prostu bezpieczna. Zwróćcie sobie na to uwagę, być może to jest bardzo, bardzo istotne w czyimś przypadku i teraz komuś pomogłam, oby się poniosło dalej. Idziemy dalej, następne. A co ze zmianą nazwiska rodowego? Czy jeśli w rodzie było zmienione nazwisko, to ma znaczenie, czy nie? No i znowu, w kontekście tajemnicy rodowej, jeżeli to nie było znane i nie wiemy o tym, że było zmienione nazwisko, to tak, bo to jest znowu porcja energii, która jest gdzieś tam ukryta, czyli jest jakiś rodzaj ciemności i odkrycie tego, czyli ujawnienie tego wnosi światłość, wnosi świadomość i zmienia kontekst. To jest cała nauka związana z numerologią, która opowiada o tym, jak nasze nazwiska wpływają na nasze życie, bo one mają swoje konkretne wibracje, więc jeżeli nazwisko zostało zmienione, chociażby dopisana jedna literka, to już właśnie zmienia to wibrację tego nazwiska i wibrację, która płynie w naszym rodzie. Więc tym bardziej, jeśli całe nazwisko było zmienione.
Tak, jestem za odkrywaniem takich tajemnic. Sama zmiana nazwiska nie musi być kłopotem, ciężarem czy jakimś problemem. Może przynieść właśnie bardzo dużo dobrego. Pytanie tylko, dlaczego było to utrzymywane w tajemnicy, z jakiego powodu. Jeżeli to służyło przeżyciu, jeżeli to służyło temu, żeby ktoś nas nie wykrył, nie odkrył, bo właśnie w konflikcie wojennym były strony, były nacje, albo trzeba było się ukrywać za jakimś innym nazwiskiem, no to rozumiecie, co jest do uwolnienia. To ta atmosfera jest do uwolnienia, nie samo nazwisko. Nazwisko samo w sobie może nie mieć nic do tego, ale właśnie pytanie, co za tym stało, jaka motywacja. A może właśnie babka była wściekła na swojego męża i zmieniła to nazwisko, żeby nie nosić po nim nazwiska i wtedy ta nienawiść jest przekazywana z pokolenia na pokolenie z tym nazwiskiem. To taka rzecz też jest do uwolnienia. Zobaczcie zawsze, co stoi za taką decyzją. I dopiero wtedy będziemy o tym mogli rozmawiać. I teraz pytanie, czy po wyjściu tajemnicy na jaw proces uzdrawiania może trwać latami? I to jest bardzo ciekawe pytanie, ale chcę powiedzieć, że nie powinno tak być. Ja jestem zaskoczona, że komuś to przyszło do głowy, ale to by oznaczało, że nie wszystko zostało ujawnione. Nie, odpowiedź brzmi według mnie nie. Kiedy tajemnica wychodzi na jaw, to może to trwać kilka dni, tygodni, może miesięcy, w zależności od tego, jak duża sprawa to była, jak szerokie kręgi bliskich to obejmuje, gdzie oni muszą się z tym jeszcze gdzieś tam ułożyć czy poukładać. Ale tak, żeby to trwało latami, no to musiałyby być już jakieś grube sprawy, myślę, że musiałoby być ich wiele, myślę, że musiałby być jakiś duży opór wśród ludzi, którzy chcą się z tym pogodzić, przyjąć do wiadomości, albo właśnie skłócone rody i tylko wtedy wyobrażam sobie, że to trwa tak długo. Natomiast w każdym innym przypadku nie. Jeśli to trwa tak bardzo, bardzo długo, to najprawdopodobniej pod spodem jest coś jeszcze, co nie wyszło na jaw i należałoby dojść do tego właśnie, co tam jeszcze gdzieś jest w sekrecie. Teraz dalej, następne pytanie. Matka i córka wciąż mylą słowa. Zamiast wyłącz pralkę, wyłącz telefon. Czy to świadczy o tajemnicy rodowej, czy nie? I tu odpowiedź jest taka. I tak, i nie. Albo tak, albo nie. Bo może to świadczyć po prostu o rozproszeniu, o jakiejś dekoncentracji, o braku uważności. No i tutaj pytanie, z jakiego powodu, bo może to są po prostu osoby przebodźcowane, potrzebny mindfulness, tak? Może to jest właśnie jakiś rodzaj stresu, który temu towarzyszy, czy kłopot z pamięcią i wtedy trudno tu mówić, że to od razu jest tajemnica rodowa, czyli przypominam naszą lamę. Nie zrzucajmy wszystkiego na przodków. Natomiast jeżeli tu wykluczymy właśnie tę kwestię, bo na przykład sytuacja trwa latami, jest bardzo powtarzalna, to można się temu przyjrzeć i przykład, który tutaj mamy, właśnie wyłącz telefon, to jest bardzo dobry przykład, dlatego że o czym mówi telefon? O komunikacji, o połączeniu z drugim człowiekiem. Wyłącz telefon, czyli nie mówimy czegoś na głos, ukrywamy coś przed drugą osobą, jest jakaś tajemnica po drugiej stronie druta. Więc można właśnie podejrzewać, że były jakieś tajemnice międzynarodowe, które nie mogły przejść przez granicę. Mogły być jakieś tajemnice nieprzekazywane z rodu do rodu albo w jakimś jednym języku na drugi język i tak dalej, tak dalej. Szukamy wtedy takich historii. Jeśli to jest właśnie to częste przejęzyczenie, że wyłącz telefon, wyłącz telefon, wyłącz telefon, rozumiecie, o co chodzi, to wtedy to jest coś, co jest dla mnie nośnikiem, takim wskaźnikiem na poszukanie historii rodowej jak najbardziej, ale tylko wtedy. A jeżeli to są takie przypadkowe przejęzyczenia czy coś, to też, wiecie, już mówiłam to wiele razy, dajmy sobie żyć, pozwólmy sobie na błędy, pozwólmy sobie na rozproszenie uwagi. Może być słabszy dzień, może być słabsza koncentracja, drugiego dnia będzie lepsza i rozumiecie, już to nie jest wtedy powiązane z naszymi przodkami. Czy to, że mój tata, czy to, że nie wiemy, czy mój tata jest synem dla dziadka, czy nie, może mieć wpływ na mnie, czy nie? Może mieć, może nie mieć. O tej tożsamości, o tym pochodzeniu już wspominałam. Sprawdźcie, jeżeli nie dociera do nas jakaś informacja z rodu i po prostu już nie mamy możliwości sprawdzenia czegoś, to też proszę, pracujcie z tą pokorą, o której mówiłam w wywiadzie, nad tym, że czasem pewne informacje nie docierają do nas celowo. Jest to dla nas, a nie dzieje się nam, żebyśmy umieli przyjąć, że pewnych rzeczy właśnie w tym wcieleniu może mamy nie wiedzieć, że być może właśnie to nas chroni, że o czymś nie wiemy. Czy szwagier to też rodzina? Takie pytanie. Tak, szwagier to też rodzina. Ja rozumiem, że to jest pytanie, które jest w kontekście tego, dokąd można ujawniać tajemnice, czy na przykład właśnie tajemnice, które są w rodzie swojego męża, czy żony, czy właśnie
jeszcze szwagier, szwagra. Właśnie, czy to jest coś, co nas obciąża i czy też nas zobowiązuje do tego, żeby te tajemnice uwalniać. Musimy po prostu to wyczuć, bo chodzi o to, jakie jest pokrewieństwo, ale też o to, jaka jest relacja, jak silne są więzi między ludźmi, bo czasem są bardzo silne więzy krwi, czyli na przykład mówimy o rodzonym rodzeństwie, a relacji nie ma żadnej, bo relacja jest skłócona i być może relacja w rodzeństwie od pokoleń właśnie jest tak słaba, że to jest już, i znam takie rodziny, gdzie to jest już drugie czy trzecie pokolenie, gdzie rodzeństwo nie ma ze sobą prawie w ogóle żadnego kontaktu, tylko tyle, że wiedzą o sobie, ale w ogóle się ze sobą nie spotykają, dzieci się nie znają i tak dalej, i tak dalej. I wtedy rozumiecie, że czasem dla odwrotności relacja ze szwagrem może być mocniejsza niż z takim bratem czy siostrą. Więc na to zwracamy uwagę. I jak mówi Ann Schutzenberger, wiecie, że to jest doskonała autorka książek. Ja nawet tutaj przygotowałam te książki dzisiaj, żeby wam pokazać. Zobaczcie, ona mówi o tajemnicach przodków. To jest jedna z książek. Ale mówi właśnie też o tym, jak pracować z psychogenealogią. I to jest jej druga książka. A zrobię w ogóle takiego posta, gdzie wam pokażę więcej książek o tym, jak pracować z genealogią, bo może was to interesuje. Nie wiem, może tak, może nie. Kto tam będzie chciał, to sobie tego posta przeczyta. Tylko dajcie mi kilka dni, bo ja teraz wyjeżdżam, ale jak wrócę, to się tym zajmę. Zobaczcie, to jest kilka z nich. Jeszcze mam więcej tych książek. To zrobię taką listę lektur właśnie do pracy z drzewem rodzinnym, właśnie z tajemnicami rodowymi, jak to zrobić. Ale wracam do tego wątku. Ann Schutzenberger, ona mówi o tym, że czasem ten, kto należy do naszej rodziny, to nie tylko ten, kto połączony genealogicznie, ale właśnie ten, z którym mieszkamy, ten, z którym tworzymy jakiś rodzaj ważnej relacji. To często może być sąsiad, to często może być jakaś sprzątaczka, czy jakiś parobek, który mieszkał z nami w gospodarstwie, ale tworzył po prostu poczucie rodziny, więc w takim kontekście szwagier to też rodzina, rozumiecie? I teraz pytanie, czy my możemy uwalniać za kogoś? W pewnym stopniu tak, czyli jeżeli właśnie tutaj pyta się żona, a co jeśli mąż nie wierzy w te rzeczy i on swojej historii rodowej nie uwalnia, a ja wiem, że historia z jego rodu wpływa na nasze wspólne dzieci, to czy ja mogę to uwolnić? Tak, jak ty masz świadomość i do ciebie to przyszło, to oczywiście, że możesz to zrobić, wręcz nawet bym powiedziała, że w jakimś stopniu poprzez swoją świadomość jesteś zobowiązana do tego, żeby to zrobić o tyle, że tylko twoja świadomość może to zrobić. Bo nie ma tutaj na razie innych świadomości, które mogłyby to uczynić, więc niech twoja świadomość będzie tym kanałem dla światła, aby właśnie pewne rzeczy z tych dzieciaków pozdejmować jak najbardziej. I znowu możemy wtedy napisać list uwalniający w czyimś imieniu, możemy zrobić to za dzieci i podkreślić w tym liście, że robię to w tej intencji, robię to w tym imieniu, w takim stopniu, w jakim jestem gotowa i w jakim mój ród jest gotowy to puścić i z pokorą przyjmuję tyle, ile jest właśnie w tej chwili w tej otwartości rodu. Jak najbardziej, bo nigdy nie robimy tego przemocowo, nie robimy tego na siłę, nie robimy tego bez czyjejś woli, ale mamy prawo też pracować z własnymi dziećmi. I ta intencja jest bardzo, bardzo istotna. Jeżeli by ktoś nam dał taki zdecydowany sprzeciw i powiedział, nie módl się za mnie, nie uwalniaj mojej historii, zostaw to, to rozważyłabym, czy nie zostawić tego do samego końca i zająć się sama sobą i z pokorą przyjąć, że przyszło do mnie takie zdanie. Ale z tym się spotykamy bardzo rzadko. Raczej nikt takich deklaratywnych zdań nie wygłasza, tylko po prostu mówi, oj tam, czym ty się zajmujesz, oj tam głupoty gadasz, oj tam, a ty w to wierzysz, wierzysz w czakry, o wczoraj słyszałam takie zdanie, to ty wierzysz w czakry. No to nie jest kwestia wiary, to jest kwestia wiedzy i tylko tak możemy się do tego odnieść, no ale oczywiście to jest znowu to inny wątek na temat polemiki, którą tutaj można prowadzić albo nie. Mamy prawo zająć się sobą, ale też i obowiązek zostawić innych, jeśli nie są na to gotowi. I bardzo was proszę o ten szacunek. Jeśli przekraczasz czyjąś granicę, to nie dziw się, że potem dostaniesz po łapach, bo ludzie będą tą granicę stawiać. Myślę, że to jest dla was jasne. I mamy godzinę 20:30 i chyba właśnie pobiłam rekord, jeśli chodzi o live'y, ale za to wyrobiłam się z wszystkimi pytaniami, nawet z tej czarnej kartki i z tego się bardzo cieszę. A na koniec, słuchajcie, jeszcze tylko jedno pytanie, które mi się przypomina, a na żadnej kartce nie wypisane. Takie pytanie, które ktoś zadał chyba w komentarzu pod tym filmem na YouTubie, o to, a co jeśli terapeuci są powiernikami tajemnic? A co jeśli ty, Magda, jako konsultant, znasz mnóstwo ludzkich historii, przychodzą do ciebie
czy te tajemnice powinny być ujawnione, czy nie, i czy to jest coś złego właśnie, że te historie zostają w tajemnicy. I to jest bardzo dobre pytanie, za nie bardzo dziękuję i widzę w tym pytaniu bardzo dużo miłości, bardzo dużo mądrości i dużą świadomość. I chcę powiedzieć, że to jest inny rodzaj tajemnicy, jeżeli jesteśmy powiernikami czyichś sekretów, i jeżeli ktoś oddaje nam po prostu swoją tajemnicę w ogromnym zaufaniu, tak jak na przykład kapłanowi w czasie spowiedzi, czy właśnie jakiejś najbliższej przyjaciółce. Jeżeli dzielimy się z tym jakimś kłopotem, właśnie jakąś historią z drugą osobą w zaufaniu, to dzielimy swój problem na pół, on się staje mniejszy. To jest to, jakie zadanie kiedyś miała w Kościele spowiedź powszechna. To jest takie bardzo naturalne, że my po prostu potrzebujemy się czasem komuś wygadać, żeby nam było lżej. I teraz, jeżeli byłoby tak, że taki terapeuta nie ma swojej superwizji, nie ma żadnych narzędzi do tego, żeby sobie z takim sekretem poradzić i po prostu rozpiera go, po prostu roznosi, nie wie co z tym zrobić, to rzeczywiście to może być kłopot, bo albo sam zachoruje, albo po prostu go w którymś momencie będzie rozrywać i sam się wygada, gdzieś to poniesie gdzieś dalej i wtedy, no tak, to trochę nie o to chodziło i to będzie coś złego. Natomiast najczęściej takie osoby są szkolone do tego, żeby wiedzieć, jak sobie z tym poradzić, jak się z tym uporać i osobiście, i też może powiem za siebie, jest dobrze te emocje, które są z tą tajemnicą powierzaną nam po prostu uwalniać. Jest dobrze po prostu umieć uczynić te fakty, o których słyszymy, neutralnymi i swój własny stosunek do tego, co się gdzieś wydarzyło, obojętnym, względem tego, co uczyłam tutaj przez ten live, o czym opowiadałam Wam wcześniej. I dobry terapeuta, dobry ksiądz, spowiednik, dobry powiernik sekretów to jest właśnie ktoś, kto będzie umiał to zrobić, kto będzie umiał w sobie tak to transformować, aby kogoś nie oceniać za to, co się wydarzyło, aby wiedzieć, co z tym zrobić i aby samemu nie czuć się tą tajemnicą obciążanym. Jeżeli by to było obciążające, pracujemy wtedy ze sobą, pracujemy właśnie z tym, co z tym zrobić. Ja osobiście mam tutaj taki krąg superwizyjny, od tego są superwizje w psychoterapii czy lekarzy właśnie po to, żeby też to wszystko razem transformować. Czasem właśnie w takiej superwizji grupowej, czasem w takiej superwizji indywidualnej. Tak, mogę odpowiedzieć na to pytanie teraz. Jeśli ktoś tego nie robi, no to tak, to wtedy polecam, żeby się tym zajął, bo tego po prostu potrzebujemy jako ludzie tu na ziemi, a wszystko to powinno odbywać się w atmosferze ogromnego szacunku, mądrości i miłości. Tego Wam życzę. Z tym Was chcę dzisiaj zostawić. Mamy 888 osób na koniec tego live'a. Bardzo Wam za to dziękuję. Bardzo symboliczna liczba. Pięknie się niesie w nieskończoność. Taka jest moja intencja, żeby się to niosło gdzieś dalej. I kochani, za tydzień spotykamy się na webinarze. Uwaga, zrobię webinar o masturbacji w świetle biologii totalnej. To, o czym mówiłam Wam, że zrodziło się jako pomysł w jakiejś rozmowie jakiś czas temu, dość niedawno, a do czego właśnie tutaj dostałam obraz od dziewczyny jako grafikę, którą będziemy mogli zobrazować to wydarzenie i zajawimy to już jutro. Zapraszam Was serdecznie, jeśli to jest temat, który Was interesuje i znowu bardzo chciałabym, żeby odbyło się to w atmosferze dużego szacunku, zrozumienia, merytoryki absolutnie jak najbardziej tak. Nie będziemy tutaj robić żadnych sensacji. Mam nadzieję, że nie nastawiacie się tutaj na to, że ja Was będę uczyć jakichś technik. Absolutnie to nie temu będzie służyło, ale odniosę się z poziomu biologii totalnej po to, żeby wyjaśnić pewne kwestie, które są niezrozumiałe i z którymi ludzie sobie nie radzą, albo które są często mylone, bo uważam, że jest to po prostu bardzo potrzebne. I wtedy na następnym live tutaj naszym spotkamy się za 2 tygodnie. A jeśli chodzi o harmonogram kolejnych webinarów do końca roku, to 2 tygodnie po webinarze o masturbacji będzie webinar o depresji w świetle biologii totalnej i ostatni webinar przed świętami Bożego Narodzenia będzie dotyczył zaburzenia odżywiania, czyli to, co mówiłam wczoraj na live u Kasi Karasińskiej. Ten zapis live'a jest na Instagramie, a ja wrzucę go jutro czy w sobotę tutaj na Facebooka, żebyście mogli sobie ten archiwalny zapis tutaj odsłuchać. Tyle ode mnie, tyle jeśli chodzi o ogłoszenia duszpasterskie. Przetrzymałam Was dzisiaj troszkę dłużej, serdecznie przepraszam, ale dziękuję za Waszą obecność, za Waszą uwagę, za wszystkie komentarze, za wszystkie lajki, za to, że wspieracie się nawzajem. Zawsze jestem bardzo, bardzo wdzięczna. Pozdrawiam Was serdecznie, cieplutko. Wszystkiego dobrego i pięknego weekendu dla Was.